W starożytnej Scytii mówiono, że wojownik jest wart tyle, ile jego koń i orzeł. Jeden dawał mu siłę na ziemi, drugi był jego okiem na niebie. Ja nie potrafię ani ujeżdżać orłów, ani nie mam takiej rękawicy specjalnej do konia, ale i tak postaram się zmierzyć i pokonać Szema, Pączka w trybie solo gry Najeźdźcy ze Scytii. Zapraszam. Serwus, witajcie na kanale Czyja Teraz Tura. Ja jestem Majzownik. To jest Pączek, który wygląda jak Sean Phillips, nie bez powodu. Dlatego, że przylazł i powiedział: zmierzmy się w najeźdźcu z City. Nie, przepraszam, ze City. Tak zrobimy. Ja kontra Pączek, czyli solo, tłuczemy w grę Najeźdźcy ze City, wydaną przez Portal już jakiś czas temu na polskim rynku. Oryginalnie Garfile, czyli Garfield Games, wydało to jeszcze wcześniej. Sean Phillips to jest Sean Phillips to jest autor tej gry i strasznie go lubimy tutaj na kanale, bo po prostu robi dobre gry. Robi dobre gry z fajnymi trybami solo, super się w to gra, więc sprawdzimy, jak to działa. To jest plansza główna, tu jest planszetka gracza, tu jest Pączek, to znaczy jego karty. Będziemy się tłuc. Tłuczenie się polega na tym, że ścigamy się o to, kto zdobędzie najwięcej punktów, najeżdżając ze City różne antyczne imperia. To jest wszystko zgodne z prawdą historyczną. Tak było, Scytyjczycy najeżdżali różne antyczne imperia. Po co? No pewnie z tego samego powodu, dla którego my je teraz najeżdżamy, tak? Latamy sobie do Grecji i oglądamy. Oni też latali, jeździli na koniach sobie do Grecji i też sobie oglądali, co by tam można zabrać i sobie zawieźć z powrotem. Przepraszam. I to będziemy robić. Będziemy to robić worker placementem. To znaczy będziemy wystawiać ludzika na tę górną część planszy, żeby dostać zasoby. Generalnie, albo wymienić jakieś zasoby na inne zasoby. Jak już nazbieramy sobie tych zasobów, to będziemy kupować nowych wojowników naszych, których będziemy układać na planszetce. Tym wojownikom będziemy zapewniać konie i orły, żeby oni mieli na czym jeździć, nie, żeby lepiej się po prostu bili. Do tego służą konie i orły. I jak już to wszystko tak się przygotujemy, nazbieramy sobie tego wszystkiego, to będziemy wykonywać najazdy na 4 krainy. Będziemy sobie najeżdżać i stamtąd będziemy zbierać łupy. To są te takie tutaj heksagonalne żetoniki drewniane. Łupy będziemy zbierać. Będziemy oznaczać, że już tam byliśmy na planszy i będziemy odblokowywać tam jeszcze takie misje, że będziemy mogli wypełnić. I jak już to wszystko sobie porobimy, to będzie koniec gry. No to tyle. To umiecie grać. Możemy przystępować. Nie, dobra. Żartuję. Co tu widać na planszy? Oprócz tego, że już wiecie, o co generalnie chodzi. Widać na planszy tak. Są jakieś tam ludziki i już stoją sobie w mieście. Oprócz tego tutaj też leżą takie ludziki. Gracz zawsze ma jednego swojego robotnika. Tego robotnika wysyła na dowolne, puste miejsce, znaczy może w swojej turze, tak? Pójść sobie na wolne miejsce tutaj na polach tych do przydzielania robotników. To się nazywa nasze obozowisko i my tam chodzimy robić różne rzeczy. Ale wygląda to generalnie w ten sposób. Ja swojego pracownika wysyłam na przykład do koszar i wtedy robię to, co tam koszary mówią, że mogę zrobić, a następnie innego pracownika z planszy muszę zabrać i też robię to, skąd on przyszedł, tak? Czyli na przykład zabrałem z targowiska i on tutaj zrobi akcję z targowiska i on do mnie wraca. Więc się tak wymieniam tymi pracownikami. Zamiast tam chodzić, mogę tam, czyli do wioski,
to zamiast tego będę mógł jeździć na wyprawy i atakować tutaj te krainy poszczególne, tak? Używając swojej siły, swoich chłopaków, których tam przygarnę. Będziemy atakować, najeżdżać. Wtedy będziemy tudlać kostkami. Kostki są bardzo ciekawe w tej grze. I te kostki będą nam dodawać siły czasem, a głównie będą nas zabijać. No to zobaczycie jak. Ale będą ginąć tam, będą ranni, a potem będą ginąć, bo od wielu ran się umiera. Nasi wojownicy, którzy są na kartach zagranych. A my przy okazji będziemy zostawiać swojego ludzika, oznaczając, że podbiliśmy krainę i zabierać z tej krainy, tam leży przy każdym polu, na które możemy zaatakować, przy każdym tym regionie leżą ludziki i będziemy zabierać i to będą nasze ludziki na później. Te niebiescy pracownicy, oni są najsłabsi. Szarzy są lepsi, a czerwoni są najlepsi. Do tego czerwoni są najdalej. I tam jest trudniej, i tam jest drożej, i tak dalej. Tak to będzie wyglądać. To robią pracownicy nasi. Oprócz tego mamy jako zasoby srebrniki. Takie ładne srebrniki z meduzy głową. Będziemy nimi płacić. Za co będziemy nimi płacić? Zobaczycie. Będziemy nimi płacić generalnie za nowe konie, na przykład. No, generalnie za to. I za karty, które kupimy sobie karty w pewnym momencie, będziemy mieli na ręce. Jak będziemy chcieli sobie dokupić nowego wojownika, no to on ma koszt wyrażony tutaj w sreberkach i wtedy z naszej ręki on powędruje na planszę. Maksymalnie będziemy mogli mieć 5 wojowników zatrudnionych. To. Oprócz srebrników są jeszcze takie kosze wiklinowe. Bardzo ładne, trójwymiarowe, drewniane elementy. Będziecie je widzieć tak generalnie wszędzie, bo będę je stawiał, a nie kładł, bo jak się je położy, to one się turlają. To się nazywa prowiant. Prowiantu będziemy potrzebować, żeby wyjeżdżać na wyprawę. Sporo. Każda miejscowa, do której chcemy jechać, ma napisane, ile wymaga koszyków z jedzeniem, żeby sobą zabrać, żeby tam mieć siły dojechać i atakować, najeżdżać. To będziemy robić. Znaczy nie, to jest kolejny zasób. Jeszcze kolejnym zasobem są, bo tak naprawdę srebrniki i koszyki z jedzeniem to wszyscy, którzy widzieli kiedyś grę z wydawnictwa Garfield Games, no to wiedzą, że są srebrniki i kosze. Ale tu jest jeszcze jeden zasób. I to są, słuchajcie, pucharki takie, w których jest pumys. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest pumys, i to, słuchajcie, zanim wam zaproponuję jakiś wschodni mieszkaniec dawnych terenów Sytii, no nie powiem Ukrainiec, no. Napić się kumysu, to napisz się, dowiedzcie, co to jest. Z tego, co wiem, to jest chyba końskie mleko. Skisłe. Tego kumysu będziemy generalnie używać do tego, żeby wzmacniać siłę naszych żołnierzy. Będziemy ich tym poić i oni będą bardziej odważni i będą mieli więcej siły do walki. No i mamy jeszcze te zasoby, które tutaj widzicie na planszy, te heksagoniki. Ich jest jeszcze więcej. Tutaj w pudełeczku. Na planszy wylądowały losowo, jak robiłem setup. Co ciekawe, w tej grze jest specjalny woreczek, taki płócienny woreczek, do którego się wrzuca zasoby, się z niego losuje i on służy tylko do tego właśnie, żeby setup zrobić. Potem się go odkłada do pudełka i tam sobie leży. Te rzeczy reprezentują przeróżne łupy, które możemy zdobyć na wyprawie. Żółte to jest złoto. Jak łatwo się domyślić. Te czarne to są zwierzole, krowy i owce na przykład. Trzodar. Jakaś, którą możemy ukraść. Szary znacznik reprezentuje narzędzia, a brązowy reprezentuje wozy. Nie wiem, dlaczego nie dali naklejek. Pewnie dlatego, żebym je krzywo przykleił i byłoby ich strasznie dużo.
ale wypadałoby, bo to takie trochę nudne są te heksagony. 4 rodzaje ich jest i my będziemy je łupić i będziemy z nimi wracać. Będą nam potrzebne do wykonywania questów. No i wozy do jeżdżenia dalej, bo możecie zwrócić uwagę, że tutaj dalej w kosztach, już do Persji, żeby pojechać, trzeba wydać nie dość, że jedzenie, to jeszcze wóz. I tak samo tutaj jest wóz, a daleko, daleko do Grecji musimy i jedzenie, i 2 wozy nawet sobie załatwić, żeby mieć na czym przewozić nasze orły, albo nie wiem co. Sprzęt na wyprawę. Dobra. To są wszystkie rzeczy. Popatrzymy jeszcze sobie teraz może na koniki. Koniki i orły są tutaj w sklepiku 3 na wystawce zawsze i je będziemy kupować i jak już sobie kupimy takiego konika albo orła, to znaczy nie decydujemy, to go wsuwamy jednemu z naszych wojowników jako orła, kładziemy go na górze, a jeśli kupimy mu konika, to go położymy na dole. I tak naprawdę my nie musimy przypisywać do konkretnej postaci, one są przypisane do konkretnego miejsca. Jak ta postać, która jeździła tym koniu, zginie, no ten koń tam i tak zostaje, czeka na nowego i nowy przychodzi i może z niego korzystać. Głównie one służą do tego, żeby powiększać siłę naszych wojów. Gdzie ten koń? Tutaj. Siła naszego wojownika jest określona takimi namiocikami z czerwonym numerkiem. Więc ten konik daje 1 siły i to są punkty. 2 punkty na koniec gry. A ten orzełek daje 1 namiot i 1 punkt na koniec gry. Ten orzełek tutaj nie ma żadnej siły, ale on będzie pełnił inną rolę. On będzie nam pomagał robić coś innego w mieście i będzie fajnie. Będziemy się też cieszyć, że go mamy. No okej. No i co? Aha, no jeszcze te karty zostały nieszczęsne, tak? Te karty, których zaraz 5 dostanę, z czego sobie 3 wybiorę. Karta postaci, czyli tych wojowników, których będziemy zatrudniać do naszej bandy, ma w lewym górnym rogu siłę określoną, poniżej jest koszt, ile trzeba zapłacić mu pieniądzów, a na dole są 2 jego zdolności. Jedna z tych zdolności, ta, która ma takiego plusika narysowanego, no to jest jakaś pasywna jego umiejętność, która działa zawsze wtedy, kiedy coś tam. Tak, no na przykład ten, kiedy idziesz do namiotu wodza, to może wykonywać dodatkową akcję. Świetnie. Ta druga, po drugiej stronie karty, ta druga zdolność, mówi, co możemy zrobić z tą kartą, odrzucając ją z ręki. Jeśli mamy takiego gościa i on siedzi u nas w ręce, jeszcze nie zapłaciliśmy za niego ani nic, no to go możemy odrzucić, żeby wykonać tę drugą akcję. Czyli na przykład odrzucić jeszcze 2 zapasy. Zapasy to są, przypominam, te takie drewniane kopułki, koszyki, żeby dostać 1 złoto. No i tak to działa. Jedyny myk jest taki, że tej zdolności za odrzucenie karty nie możemy zrobić kiedy tylko chcemy, ale używając odpowiedniej akcji w naszym obozowisku i tam mamy do wyboru albo używamy akcji naszego wodza, bo będziemy mieli też przywódcę, albo właśnie będziemy mogli odrzucić kartę, żeby skorzystać z jej zdolności. No, wszystkie komponenty już wam opowiedziałem, już z grubsza powinniście wiedzieć, o co chodzi. W sensie będziecie z grubsza wiedzieć, co ja robię, jak ja będę to robił, żeby wam pokazywać grę. Okej. Tryb solo. Tryb solo działa następująco. Wybrałem na początku gry, przeciwko komu będę grał. Są 4 poziomy trudności. Wybrałem poziom trudności 3 i będę walczył przeciwko łowcy. To znaczy, to jest pączek. Ja nie będę z nią się bił, tylko będziemy się ścigać, kto lepiej najeżdża. Ona jest całkiem chyba niezła w najeżdżaniu, bo ma czapkę z wilka i łuk i w ogóle, ale przede wszystkim ona ma zawsze 1 siły do najazdu, bo ona też będzie najeżdżać, tak samo jak i my. I zaczyna z 2 już zasobami, tak? 2 kosze żarcia ma. I za każdym razem, kiedy będzie miała dobrać 2 kosze żarcia, to będzie dobierać 3. To są jej zdolności. Ona jest trudna. Ona jest trudna. Spodziewamy się porażki.
Jak konkretnie ona działa? Zobaczycie, jak przyjdzie jej tura. Bo to jest... W sumie to nie jest trudne. To nie jest trudne, to jest łatwe, ale jest trochę zawiłe i zajmie dużo czasu opowiadanie o tym. Zacznijmy grać. Żeby zacząć grać, trzeba wybrać najpierw zestaw startowy. Jest identycznie w grze jednoosobowej i wieloosobowej. Zestaw startowy polega na tym, że leży przede mną tutaj jeden więcej niż jest graczy par, przywódców i już wojowników. Ja muszę sobie wybrać jednego z tych przywódców z wojownikiem w komplecie. Mam do wyboru Hurasu, który będzie mógł zrealizować wyprawę i brać jeden kumys jako swoją akcję specjalną w centrum obozowiska. To jest dobre. Bo jeszcze będzie zarabiać przy okazji. Ok. I będzie mógł to robić w innym miejscu, więc będą 2 pola, gdzie będę mógł realizować wyprawy. Wyprawy realizuje się... to są te questy, które będziemy odblokowywać. 2 są już na starcie dostępne. I on jest powiązany z kobietą, która aż 3 normalnie by kosztowała. Z tropicielką, która atakując Persję otrzymuje 2 rany mniej. I ona będzie już zagrana, więc nawet nie patrzę na jej zdolność odrzucania. To nie jest złe. Ona jest dobra i on też wydaje mi się całkiem niezły. Sprawdźmy, jaki drugi zestaw maszyna losująca im przygotowała. To jest Haropę, która jako swoją zdolność może wykonać 2 akcje centrum obozowiska. Co? Czyli będzie mogła odrzucić 2 karty na przykład. W ten sposób. Z ręki, żeby ich zdolności zdobyć. Albo coś takiego. Ok. I jej kolega mówi, że podczas najazdu na Asyrię płaci się 1 zapasy mniej. Tam podróż kosztuje 3 albo 4 zapasy. Ok. Albo go można odrzucić. Dobra. Bierzemy Hurasu. Wybrałem. Tutaj zrobimy odrzuty. Wybrałem Hurasu. Hurasu ląduje tutaj na lewym polu. On nie może dostać konika. On nie może dostać orzełka. On po prostu tam stoi i pokazuje palcem, co chłopaki mają robić. Albo dziewczyny. Bo jako pierwszy mój wuj jest tropicielka, tak? I ona sobie tam siedzi i jest fajna. Następnie, jak już wybraliśmy te zestawy startowe, każdy gracz dobiera 5 kart wojowników i 3 sobie zatrzymuje. I za to już będę musiał płacić normalnie. To jest moja ręka. I te karty mam na ręce, więc będę mógł je odrzucać dla zdolności i będę mógł kupować, żeby budować z nich moją ekipę. I trzeba by było wybrać kogoś silnego. Jest jeden silny. Ma 4 aż siły. I zdobywa pezety, jeśli zginie podczas najazdu. Okej. Albo mogę go rzucić, stracić punkt zwycięstwa, żeby dostać 1 złoto. Dobra. Bardzo dużo pieniądzów kosztuje, żeby go dobrać. Jest z siłą 3 dziewczyna. Kurde, bo ta zdolność tamtego gościa, że jak umiera, to da mi punkt zwycięstwa, to jest taka sobie, szczerze mówiąc. Ta dziewczyna ma 3 siły tylko, też jest taka droga. I ona jak zginie, to srebrniki z kolei daje. Okej. Ale ją można odrzucać, żeby leczyć wszystkich pozostałych członków załogi. To ja ją zostawię. To będzie jedna z kart, które zostawiłem. Ja chcę móc leczyć. Jest przewodniczka, która mówi, że atakując Persję płacimy mniej. A mamy już tropicielkę zagraną naszą, która też lubi atakować Persję. To ją byśmy sobie zagrali po prostu, nie? I będziemy tam mocniej bili, znaczy będziemy tam mniej ran dostawać i taniej będziemy tam jeździć. Dobra, to te będziemy chcieli zagrać jak najszybciej. Jeszcze 3. karta. Tu są jeszcze 2. Jest piwowarka. Jest kobieta, która kumys gotuje.
No i tak, jak zrealizujemy wyprawę, czyli pojedziemy tam podbijać, to nie jak wyprawy. Wyprawa to są te questy. Tam jest najazd. Czyli jak wypełnimy questa, to będziemy zarabiać kumys. No do walki to ona się nie nadaje w ogóle, nie? Albo można ją odrzucić, żeby dostać 4 kumysy. Ten kumys jest taki... No można nim dopłacać, no. Można nim dopłacać, żeby lepiej poszła walka. Dobra. I kto jeszcze został? Łuczniczka. Kosztuje 2 pieniądze, ma tylko 1 siły. Ale po wykonaniu akcji namiotu wodza, tam na razie nie będziemy chodzić. Do namiotu wodza będziemy się mogli wybrać dopiero, kiedy będziemy mieli szarego lub czerwonego pracownika, bo niebieskich wódz nie wpuszcza do siebie. To jest zbyt ważny, żeby tam z niebieskimi gośćmi gadać. I odrzucając ją można stać kumys i wykonać kolejną akcję w centrum obozowiska. Kiepska. Dobra, weźmiemy tego barbarzyńcę, co ma dużo siły. Nie, już jedną taką mamy drogą. O nie. No dobra, to weźmiemy piwowarkę, no. Ciach. 2 pozostałe karty na odrzuty. O. I jesteśmy gotowi do gry. Tu będzie moja talia, która będzie zasłaniać w przyszłości moje konie. Chyba ją tutaj położę. A mogę mieć więcej kart. Maksymalnie można mieć na ręku zasobów 8. Kart 8, pieniążków 8, 8 garnków, dzbanków i 8 kumysów. Te takie łupy, heksy, które są tutaj na planszy głównej, to one są nieskończone. To one są nieskończone, znaczy nie to, że są nieskończone. Możemy ich mieć jak najwięcej, przy czym tylko z tych kafelków będziemy zdobywać. Poza wozami, wozy można produkować w obozowisku. Dobra. Możemy zaczynać. Ja jestem pierwszym graczem, więc co mogę zrobić w swojej akcji? Mogę spróbować najechać Cymerię, ale mnie nie stać. Bo mam tylko 1 kosz zasobów, poza tym jestem za słaby jeszcze na to. Stanowczo. Więc wysyłam swojego poptasia do roboty i on pójdzie gdzieś do miasta. Jakie mamy opcje w mieście? Stajnie i namiot wodza odpadają, bo on jest niebieski, tu nie może chodzić. Te 3 pola odpadają, bo są zajęte. Zostają mi do wyboru 3 pola. Ok. Mogę pójść do koszar, co sprawi, że będę mógł coś zrobić tam. Tej ikonki jeszcze nie widziałem dzisiaj. Mogę pójść do koszar, co sprawi, że będę mógł zatrudnić jedną z moich postaci, żeby już sobie tutaj też była przygotowana do wypraw. Albo w koszarach mogę zapłacić 1 kumys, żeby wyleczyć 2 ranki z moich postaci. Te postaci będą przyjmować rany w trakcie rozgrywki i one po prostu będziemy zaznaczać się takimi krewkami. I tu można ich leczyć w koszarach. Albo kupować sobie nowych gości. Czy ja chcę sobie kogoś kupić? Kurczę, może byśmy na Persję od razu pojechali? Ile to trzeba mieć siły? Sporo. Sporo. Dobra, to jeszcze nie. Nie idziemy do koszar. Możemy pójść do mincerza. Niebieski robotnik u mincerza zarobi 3 pieniądze. A szary lub czerwony tylko 2 pieniądze. Ok, tu będziemy mieli dużo kasy. Super. Będziemy mogli pójść też na farmę i dostać zapasy, żeby móc sobie pojechać. A czerwony tutaj pracownik zdobędzie 3 zapasy, a nie 2, lub 1 łup, to znaczy wóz do podróży dalej. Ważne jest, że po tym jak wykonam pierwszą akcję, będę mógł też wykonać drugą akcję. Bo będę kogoś ściągał i do wyboru będę miał targowisko, w którym będę mógł odrzucić kartę dla pieniędzy, albo odrzucić 2 karty dla wozów lub narzędzi. Te narzędzia są potrzebne, żeby rekrutować konie. Adoptować? Nie wiem, co się robi z końmi. A wozy, żeby jeździć dalej na wyprawy.
Będę mógł pójść do namiotu spotkań, gdzie będę mógł zdobyć 2 karty nowe do ręki, po prostu dobrać więcej kart. I będę mógł też zabrać gościa z centrum obozowiska, gdzie będę mógł odpalić specjalne zadania. To znaczy albo skorzystać ze zdolności mojego lidera, albo odrzucić kartę dla jej zdolności specjalnej. I ja myślę, że zrobimy tak. Pójdę do mincerza, poszedł niebieski, dostaję 3 pieniądze. Mam 6 z 8 możliwych maksymalnie, ale to jest dużo, to jest dobrze. I teraz drugą akcją muszę zabrać gościa i zabiorę tego z namiotu spotkań. I dobrę sobie 2 karty. Dobra. Większy wybór mam teraz. Tutaj możliwych do zatrudnienia, jak oni się nazywają? Wojowników. I to tyle. To była moja tura. Teraz pączek. Teraz uwaga. Takski, bo wiem, że tam można to zrobić orłem, ale ja nie mam orła jeszcze. Muszę kupić sobie orzełka. Tylko do stajni mnie nikt nie wpuści, bo nie mam jeszcze szarego gościa, nie? Więc muszę najpierw pojechać tam, się potłuc troszeczkę w cymery. Dobra. Pączek. Pączek jedzie swoje teraz. Zanim się dowiemy, co Pączek chce zrobić, no to musimy odkryć jego wierzchnią kart. I teraz uwaga. Szkolenie z czytania karty Pączka. Karta Pączka działa następująco. Najpierw sprawdzamy, czy Pączek może najechać pierwszą z lewej wioskę w Asyrii. Znaczy, czy może najechać, znaczy, czy ona jest wolna w ogóle. Znaczy, czy jest coś w Asyrii do najechania. Dokładnie to w ten sposób. Jeśli nie może pierwszej, no to potem drugą, sprawdzi trzecią i czwartą, bo w każdej wiosce są tylko 4. Dobra, to przełączamy się na widok najazdu. I jeśli nie byłoby wolnego w Asyrii nic, to on sobie by wziął konia. No ale Asyria jest wolna, tu są wszystkie dostępne wiochy. Następnie, bo on chce tam najechać, więc potrzebuje do tego 3 zasobów. Czy ma 3 zasoby? No, tuż Pączek ma tylko 2 zasoby. Tylko 2 koszyki ma, więc nie będzie najeżdżał Asyrii. W takim razie dobiera sobie 2 koszyki, 2 zasoby bierze, ale pamiętajmy, że łowczyni ma zdolność, że zamiast 2 bierze 3 koszyki. Dobra. No i tyle. Nie udało się Pączkowi najechać, ale za to nazbierał jagódek do koszyka albo grzybów w lesie i to była jego tura. On skończył, ja zacznę kolejną, ale najpierw spójrzcie, on mówi, że mincerz nie działa. To znaczy, że ja nie mogę w swojej turze z mincerza skorzystać z pracownika, który stoi w mincerze. Nie mogę tam postawić ani gościa, ani ściągnąć stamtąd gościa. Ja będę o tym zapominał, na pewno. Ta karta ląduje w odrzutach, ja mam pamiętać, że tu jest ta ikonka. A ja będę o tym zapominał na 100%, więc użyjemy sobie znacznika innego gracza i po prostu położymy go na mincerzu. W ten sposób ja będę pamiętał, że tego nie ruszamy. No i co? Ja lecę. Po pieniądze już nie pójdziemy, ale pieniędzy mamy dużo. Myślę, że powinniśmy teraz zagrać załogantów. I co? I na farmę pójść? Też nazbierać? Ale nie mogę. Bo zagrywa się... Zagrywa się w koszarach. A tu będę mógł odrzucić kasę, żeby dostać pieniądze z powrotem. No to dobra. Idziemy do koszar. Nie chcę leczyć nikogo. Nie chcę... Chcę zagrywać. Tak, nie chcę leczyć, chcę zagrywać. I zagram sobie. Potem dużo mam pieniędzy. O, ten mi się podoba. Zobaczcie. Gość ma aż 4 siły i zarabia za każdym razem, kiedy zostanie ranny. Nie martwy, tylko zadadzą mu rany, no to ja zarabiam wtedy, nie? Więc będziemy pilnować trochę mu dawać tych ranek. On będzie zarabiał pieniądze, a potem go będziemy leczyć. I ma 4 siły. Super sprawa. Kupuję go. 3 pieniądze płacę. 1, 2, 3. Jest.
To była moja akcja. Drugą akcją będzie, no chyba zebranie w takim razie z centrum obozowiska. Nie ma sensu, bo mój Hurasu realizuje wyprawy. Wyprawy widzimy tylko dwie tak naprawdę, te dwie. Jedna wymaga, żeby zapłacić wóz i 2 krowy, a druga wymaga, żeby odrzucić z ręki karty o łącznej sile 10. Mam 8. No ta by dawała 5 punktów. To w sumie można by wziąć. Te punkty są na koniec gry oczywiście. Znaczy nie oczywiście. Ale są na koniec gry. Większość punktów jest na koniec gry. No dobra. To co? To jak nie stąd zabieramy, no to musimy zabierać z targowiska. I zabijemy jedną kartę, żeby dostać jeszcze 2 pieniądze. Albo 2 karty, żeby dostać wóz. Cześć dziewczyny. 2 przylazły, jedna tylko przemknęła, ale Balbina to zaraz się położy na środku. Chyba są głodne. No. Dobra, idź sobie znajdź miejsce, a ja będę grał dalej. Brawo. To co? Pieniądze weźmiemy. Kogo odrzucimy? Po 3 srebrniki, jeśli zginie. 3 srebrniki to sporo. Dobierz kartę po wykonaniu akcji namiotu spotkań. O. Aj. To źle. Bo najpierw trzeba zagrać, a potem dopiero pójść do namiotu spotkań. Czy ja chcę to babę od piwa? Chyba nie. Wy średnio widzicie te moje karty, nie? Te od Persji na pewno chcę zostawić. Te chyba też. O, wiem co zrobię. Nie wiem. Dobra, zapłacę tą kubitą. Piwowarkę oddałem, te co tam kumys mogła ważyć i w nagrodę dostałem 2 pieniądze kolejne. Pięknie. Skończyłem swoją turę. Pączek. Pączek mówi. Dobra. To chce Pączek. Pączek bardzo chciałby najechać na Grecję. Zerknijmy. Grecja. No oczywiście wszystkie są, nie było żadnych najazdów, więc główny warunek został spełniony. Może najeżdżać na Grecję. Następnie sprawdzamy, czy może wydać 4 prowiantu. Ma 5 prowiantów, więc może wydać 4 prowiantu. Jedziemy niżej w takim razie. Czy ma 4 siły? Łowczyni sama z siebie ma 1 punkt siły. Tak, ma nadrukowany na swojej karcie. No ale nic więcej. Ona ma tylko 1 siły. No to nie stać jej na to. Znaczy nie jest na tyle silna, więc sprawdzamy w takim razie. Ona chce zyskać siłę i kupuje sobie konia środkowego. Od tej pory będzie miała więcej koni. Bo 1 to więcej niż 0. I to jest jedyny jej sposób na zdobywanie siły. Idzie sobie do sklepu, patrzy, który to jest środkowy, tak? Środkowy konik. I tego środkowego konika ciach, zabiera i sobie układa koło siebie. I teraz ten konik daje jej 1 punkt siły. Ona ma swój 1, więc już ma łącznie 2. Może następnym razem jej się uda coś mniej wymagającego najechać. I przy okazji blokuje stajnię. Przesuniemy ten znacznik na stajnię. Tu nie mogę stawiać, ani stąd zabierać. I znowu moja tura. Słuchajcie, ja tak te tury będę w kółko kręcił. Tak długo, aż gra się skończy. A gra się skończy w momencie, kiedy zostaną albo tylko 2 te obozowiska przeciwnika na planszy do najechania. Te 2, czy te 2, nieważne, które 2. Jak będą tylko 2 takie kafle jeszcze z żetonami na sobie, koniec gry. No i wtedy wszyscy pozostali jeszcze robią kółko, nie? Albo w momencie, kiedy zostaną w ogóle tylko 2 kafelki. Te z questami. Czy to odkryte, czy zakryte? Bo, zwróćcie uwagę, w Grecji nie ma takich kafelków. Więc może się okazać, że tu wszystko wyczyścimy i kafelków będzie dużo odkrytych, ale nagle w Grecji się skończą miejscowy do najechania, koniec gry, albo może się tak zdarzyć, że
My wypełnimy wszystkie te questy, które tutaj leżą i nagle zostaną tylko 2 questy, mimo że jest dużo więcej miejscówek, do których można jeździć, nie? Wtedy też się gra kończy. Dobra. Ale zanim to nastąpi, to przed nami jeszcze jest kilka tur do zrealizowania, do zrobienia. Ja pójdę teraz na farmę, zebrać sobie stamtąd 2 prowianty. Będę miał już 3. Będę mógł się szykować na najazd. I wrócę gościem z koszar, żeby sobie kogoś zatrudnić jeszcze, nie? Mam pieniądze, tak zrobimy. Wrócę gościem z koszar i zatrudnię. No to co ma więcej siły, póki mnie stać. Albo nie, ta co robi tańsze najazdy na Persję. Może te Persje. O kurde, tam jest. 12 siły trzeba będzie w Persji zbierać. 3, 5, a ja będę miał 7, 9 siły. No to nie pojedziemy do Persji jeszcze. Dobra, to weźmiemy po prostu silną kobietę. Tak po prostu. 10 nazbieramy? Mam 10. To pojedziemy na Asyrię w takim razie. Dobra, ją zatrudniłem, 4 pieniądze mi to kosztowało. Zapłaciłem 4 kasy. No i to tyle. Wysłałem, zabrałem Pączek. Dokąd chce Pączek najeżdżać? Ciup. Pączek chciałby jechać na Persję. Dobra, nie ma sprawy. Czy ma 3 pieniądze? Ma. Czy ma 4 siły? Nie ma. No to nowy konik dla Pączka. Nowy konik dla Pączka, ale no to się musi uzupełnić. A Pączek chciał konika z pierwszego z lewej. Dobra. O! Ten konik jest mocniejszy, słuchajcie. Ten konik ma już 2 siły. Pączek w ogóle ignoruje orły. On się nie bawi. On też nie ma tej rękawicy specjalnej. Znaczy ma to do koni, ale do orłów nie ma. Więc co? 2 siły zebrał, no to ma już 4. Jak on będzie najeżdżał kiedyś, to będzie musiał odrzucać te konie. Swoje stałe 1 siły ma, no i nazbierał w tym momencie do 4. Dobra. To co? Aha, jeszcze blokuje. Namiot spotkań blokuje. Nie można zatrudniać nowych gości. Ja się wybiorę na rajd. I pojedziemy do Asyrii. Ach, mi siedzi w gardle coś. Żeby móc pojechać do Asyrii, to muszę wybrać miejscówę, do której chciałbym pojechać. W każdej tej miejscówce jest koszt napisany. Ile mnie będzie, koszt jest tutaj na dole. Koszt na dole mówi, musi tu pojechać niebieski lub szary gość i łącznie musi brać udział w najeździe 3 karty wojów, czyli muszę mieć załogę przynajmniej 3, zapłacić trzeba 4 jedzenia, tu nie pojadę, i wtedy będę z nimi walczył, będę rzucał kośćmi i jeśli łącznie moja suma wyników na kości i cyferek, które mam na swoich gościach wynosi 2, to dostanę 2 rany, a jeśli będzie wynosić 10, to dostanę 2 punkty. A jeśli będzie wynosić 16, to dostanę 4 punkty. Na tych polach trzeba mieć 2 gości, 3 koszyczki wydać i wtedy jest podział 2, 14 i 20 punktów. Ja mam 10 punktów w tym momencie. Nie mam jak zwiększyć sobie tej siły, bo nie mam kumysłu. I tu bym pojechał, szczerze mówiąc. Tu bym chciał pojechać, ale tu jest 4 kosze do wydania, a ja nie mam zniżki na. To pojedziemy szybko zaklepać tutaj chyba sobie miejscówę i wziąć stąd szalego gościa i o. To mi będzie kosztować tylko 2 karty, 2 koszyki i można zrobić tam 6 punktów. Znaczy nie, za 6 siły dostać 1 punkt zwycięstwa. No to tak zrobimy. Dobra, to ja jadę zaklepać tutaj miejscówę. Zajmuję tę część Cymerii w imieniu planety Ziemia, przepraszam, Scytia i szykuję się do walki.
Szybko zjadają chłopaki 2 zasoby, żeby tam dojechać. Następnie sprawdzamy, czy mam 3, znaczy 2, mam 2 i przechodzimy do walki. Słuchajcie, w Cymerii walcząc, tutaj jest napisane, że trzeba brać jedną czerwoną kość do walki i ta kość ma wyniki następujące. 2 siły dodaje, ale dostaje 2 rany, albo 4 siły dodaje, albo 3, albo 5, albo 4, albo 3 i dodaje mi 1 rankę. Jeśli kogoś to bardzo interesuje, żeby wiedzieć, jaki tam jest rozkład, to tutaj na dole pod tymi kostkami są takie ładne ikonki, które pokazują, jakie dana kostka może dawać wyniki. Weźmiemy jedną czerwoną i oprócz tego, niestety, musimy wziąć 2 żółte kostki. A dlaczego, zapytacie? A otóż dlatego, że żółte kostki to są kostki złota i one oznaczają, jak wściekle miejscowi bronią tego złota, które znajduje się w tej części Cymerii akurat. Jeśli jest złoto na tych 2 kafelkach, pod które ja podjechałem, bo to są 2 miejsca na 2 kafelki, to dodajemy żółtą kostkę. Jeśli na obu tych kafelkach jest jeszcze złoto, to dodajemy też drugą kostkę, tak? Czyli dostajemy 1 złotą kostkę za każdy kafelek, pod którym się ustawiliśmy, na którym jest złoto. Te złote kostki, one są trochę mniej fajne, bo na nich są tylko rany. Tu nie ma żadnej siły. Dla mnie to są tylko rany, które będą mi Cymeryjczycy zadawać, bo oni tak wściekle bronią swoich bogactw. I dobra, rzucamy tymi kostkami i sprawdzamy, jak dobrze nam się udało. Jak nam się powiodło. No dobra, nie powiodło nam się super. Dostaliśmy 2 punkty siły, więc mamy z naszych postaci 3, 6, 10 plus 2 z kości, 12 punktów siły. Super, ale jest tu 5 łezek, to znaczy, że 5 razy płakali nasi wojowie, bo dostali 5 ran. Bierzemy żetoniki i rozkładamy je dowolnie po naszych gościach. I teraz tak, ta pani dostaje 2 rany mniej, jak najeżdża Persję. No to nie. Ten dostaje 1 srebrnik, za każdym razem, kiedy zostanie ranny podczas najazdu, to został ranny, a ja zarobię srebrnik. A ta zarabia 3 srebrniki, jeśli zginie podczas najazdu. Ja mogę ją zabić. Oni mogą przyjąć tyle ran, ile mają swojej siły, przy czym każda rana przyjęta obniża ich siłę, tak? Czyli ten koleś już nie ma 4 punktów siły, ja mu zadałem ranę, przepraszam, Cymeryjczycy zadali mu ranę, więc ma już tylko 3 siły. I ta pani może zejść do 2, do 1, do 0 i dalej żyje, bo ma jeszcze 0 siły, ale następna rana już ją zabije. No niestety, tak się chyba stało. Przecież nie wiem, czy nie za szybko, ale tak się stało. Zginęła. Poświęciła się, tylko że kiedy ona zginie podczas najazdu, to zarabia 3 srebra. Aha. Dobra. Zmarła. 3 srebrniki. Ona się zwróciła chociaż? Nie, bo kosztowała 4. Dobra, to nie było dobre. To nie było dobre rozwiązanie. No dużo ran mi wcisnęli przez to złoto. Ale wygrałem. Siły miałem 12, więc jeszcze zerkniemy sobie na planszę. Miałem 6 lub więcej. Dostaję 1 punkt zwycięstwa. O. I prowadzę. Następnie wybieram sobie jeden z tych kafli i go zabieram. Tutaj jest mniej złota, ale za to jest więcej innych rzeczy, w tym krowa. No i szary ludzik jest przy obu. Dobra, ja to wezmę, bo ja mam już plan na te... Przepraszam. Sobie wezmę to. Łupy sobie zgarnę. I tego panocka. No i ten kafelek w tym momencie staje się kafelkiem misji, na którym można też punkciory zdobyć. No zobaczcie, to jest podobny kafelek misji, jak ten, który mieliśmy w naszym mieście. Dostępny. Tak, czyli wydaj karty z ręki o łącznej sile 7, przynajmniej, żeby 4 punkty na koniec gry zebrać. A w mieście stoi taki, co wymaga 10 punktów siły, żeby zarobić 5 punktów. To był koniec najazdu.
Bardzo mi zależało na tych 2 krowach, dlatego że tutaj stoi misja w mieście, która wymaga wydania 2 krów i 1 wozu. Wóz to sobie kupimy zaraz w jakiś sposób. Za 2 karty, tylko musimy dużo kart nabrać. No i to już będą też 4 punkty zaklepane, nie? Czyli przemielimy krowy i wóz na punkty. No punkty. No to co? Ja skończyłem. Pączek. Pączek. Biera karciochę. I ta karciocha mówi: chcę najechać na Asyrię. Mówię, no dobra, nie ma sprawy. A masz 4 żarcia? Mam 4 żarcia. A masz 3 siły? Ma 3 siły. No to najechał. Zdobył 6 punktów. Zdobył 6 punktów i tu jest napisane, że chce w Asyrii zdobyć drugą od lewej miejscówę. No to ją zdobywa. Hop. Hop. Tada! Odkryłem nowego questa, bo questy są dla wszystkich do wykonania, nieważne kto tam pojechał. On zdobył punkciory, co więcej, zdobył więcej punktów niż ja mógłbym zdobyć w tym miejscu, bo dla mnie byłoby dostępne tylko 4 punkty. No i on dostał 6. No, za to, że on questów nie robi i tak dalej, to musi nadganiać w tym miejscu. Zaklepał namiot wodza, więc mój szary gość, którego dostałem, średnio mi się przyda. Nie będę mógł pójść wykonać tego questa, chyba że coś innego wymyślę. Dobra. Karta spada. I co? Zablokował mi namiot wodza, ale czekajcie, on jeszcze musi zapłacić. Musiał wydać 4 prowianty i dopłacić sobie do siły 2. I on zawsze wydaje, musi zapłacić orłami po prostu, nie? Więc wydaje tego orzełka, który kosztował nie orzełka, tylko konia, który miał 2 siły, odrzuca go, a tam się sklepik uzupełnia przy okazji. Odrzucił tego orzełka, no i teraz już ma z powrotem tylko 2 siły. No okej. Oprócz tego, że Pączek zapłacił, no to jeszcze został tu na planszy ludek. Jeden szary, którego normalnie gracz by dostał za to, że zrobił wyprawę, bo zająłby tutaj swoim szarym lub niebieskim miejscówę. No Pączek nie używa robotników, więc tego przesuniemy, tutaj zablokujemy. Mi zostało 1 pole. Mi zostało 1 pole, tylko tak, żeby podbić tę drugą część tej części Asyrii. No i tyle. Zablokował. Ja. Teraz ja. Dobra. Co ja mogę? Mam szarego. Mogę pójść do stajni. O! Dobrze. Pójdę do stajni i kupię sobie konia. Jest koń, który ma 3 siły i nie daje punktów. To jest dobry koń. Ja chcę mieć dużo siły. Ale jest też orzełek, słuchajcie. Zresztą i ten koń, i ten orzeł. To jest super karta. Mi się bardzo podoba ta karta. Zobaczcie, ten orzeł mówi, że jak pójdę do centrum obozowiska, to dodatkowo będę mógł wykorzystać zdolność odrzucania. Zdolność tę, którą otrzymałbym odrzucając kartę, do której ten orzeł jest przypięty. A ja mam babkę, która leczy. No, to ja tego nie przewidziałem, ale ten orzeł jest dobry. Ale ten koń też jest dobry. Dobra, chcę tego orła. Nie wiem, jak często się zdarzają takie orły. Pewnie często. Kupujemy tego orła. Ten orzeł kosztuje, jak każdy orzeł, do stajni miałem pójść, tak? Poszedłem do stajni. 2 pieniądze płacimy za orzełka. 2 srebrniki poszły i orzełka przypniemy do pani, która leczy 3 rany. Okej? To była moja pierwsza akcja. Mogłem kupić konia, bo mam narzędzia, żeby kupić konia, ale dobra. Drugą akcją bardzo, bardzo chciałbym jeszcze zdobyć wóz. Ale nie zdobędę wozu, bo nie mam czerwonego gościa, żeby tu pójść. Tutaj będę mógł zrobić wóz. Nie ma nikogo w namiocie spotkań. To pójdziemy po zasoby po prostu. Albo po pieniądze.
Wróci niebieski od mincerza i przyniesie mi 3 pieniążki. Raz, dwa, trzy. Uzupełnimy sklepik koników. Ten z kolei mówi, że jeśli nowy orzełek, który wyszedł, mówi, że jeśli użyjesz zdolności postaci, pod którą on siedzi, czyli na przykład tej pani, tej z plusikiem zdolności, to używasz jej podwójnie, dostajesz podwójnie nagrody. I mamy gościa, który lubi rany dostawać. No, to mam plan na nowego orzełka. Super. To co? Lecimy pączka? Tak, która pączka? Pączek bardzo chciałby zaatakować Grecję. W Grecji są miejscowe do zaatakowania. Tak, możesz. Masz 5 żarcia? Nie masz. To bierzesz 2, no ale jesteś super pączkiem, więc dostajesz 3. 3 prowiantu zgarnia i blokuje namiot wodza. A już zablokował namiot wodza. Nie powtarzaj się, pączek. Dobra, dużo nie zrobił. No i zaczynamy kolejną turę. Na wyprawę nie pojedziemy, bo mamy za mało wszystkiego. Ale możemy pójść do koszar, zagrać kartę. Lub na targowisko pójdę. O, tak. Dobrze. Pójdę na targowisko. Odrzucę 2 karty aż. Ajajaj. No dobra. Pójdę na targowisko. Na targowisku akcja, jaka jest dostępna dla mnie, to za 1 kartę pieniądze, a za 2 karty mogę wziąć wóz lub narzędzia. Wezmę wóz. Odrzucę obie te karty. Nie, ja chcę te karty. Jeszcze nie. Jeszcze chwileczkę. W takim razie idziemy do namiotu spotkań i dobieram 2 karty. Raz, 2. Okej, o kurczę. Wyglądają nieźle. Mógłbym teraz pójść po konia albo po drugiego orła. Bo mogę cofnąć ze stajni chłopaka i tam był ten orzeł, co daje podwójne nagrody, a ja podwójne nagrody albo bym sobie wziął z tego gościa, co daje srebrniki, jak ktoś go rani. Zapasy mniej podczas namiotu. Dobierasz kartę po wykonaniu akcji namiotu spotkań. Nie, tu jest dobierz 3 karty. Odrzuć kumys, aby wziąć 3 zapasy. Dobierz 2 karty albo weź 2 zapasy. Weź 1 srebrnik i wykonaj kolejną akcję centrum ozowiska. Okej, ta odpada. Ja kupię tego orła, co daje te podwójne nagrody. Orzeł kosztuje... I kupię go w jaki sposób? Aha, bo zabrałem ze stajni gościa. Dobrze. Zabrałem gościa ze stajni i tu jest za 2 pieniądze kup sobie orzełka i mi się podoba ten orzełek. I tego orzełka na jakieś puste pole mogę przypiąć. Ciach. I wszyscy wojownicy, którzy trafią na to pole w tym momencie, to będą ich zdolności te pasywne działać podwójnie. Super. I ja go dam nie na puste pole. Dam temu gościowi, który zarabia srebrniki. Żeby mi więcej srebrników zarabiał jeszcze. No i co? Ekstra. Ja skończyłem. Co na to Pączek? Pączek? Chciałby najeżdżać. Na Persję oczywiście. Pączku, czy ty... W Persji no są jeszcze dostępne pola, także możesz. Czy masz 4 jedzonka? Masz. Czy masz 3 siły? 1, 2. Nie masz. W takim razie dobierasz konika. Ja tutaj uzupełnię sklep koników. I ty chcesz konika pierwszego z lewej? No to proszę, dla ciebie. 3 siły ma ten koń. No to będzie atak. W następnej kolejce prawie na pewno. Ale teraz ja. I ja znów mam szarego gościa. Znowu mogę pójść do stajni. Przede wszystkim karty chciał robić. A karty dorobię z namiotu spotkań? Dobrze, pójdę do stajni. Pójdę do stajni i kupię tym razem konia.
Kupię tym razem konia i tu jest największa siła. O, tamten ma 2 siły i punkt. Pięknie. Czyli muszę wydać jedne narzędzia i za narzędzia kupię sobie tego konika. On ma 2 siły, daje 1 punkt na koniec gry. Podepnę go, a pod moją panią, która mniej ran dostaje. O. I ona będzie teraz mogła na Persję z chęcią jeździć i w tym momencie mam 5-9 siły już u swoich wojowników. 7 oni mają sami z siebie, konik dodaje 2. Bardzo ładnie. Druga akcja, którą zrobię, to dobiorę jeszcze więcej kart. Chyba że do centrum obozowiska. Nie mogę do centrum obozowiska. Pączek zablokował centrum obozowiska. No to wiele wyjaśnia. Mógłbym pójść po żarcie, bo odrzucić już teraz 2 karty, a to musiałem przeczytać moje karty. Ta mi się nie podoba, ją mogę odrzucić. Przerzucić jedną kość, 2 siły. To ma dużo siły. I idę dobrać karty jeszcze. Mogę mieć 8 na ręce, będę miał 6. 6 kart. Tu uzupełnimy ten sklepik. I dobiorę 2 karty kolejne. O kurczę, bandytka doszła i brutal. Okej, dobra, będziemy myśleć. A tymczasem pączek. Ja nie rekrutuję wodzów, chłopaki. To są wojownicy. Wojownicy mają dziewczynę z tyłu, a wodza mam jednego i wódz ma chłopa z tyłu. Tak wygląda wódz, plecki jego, a tak wyglądają plecy wojownika. I wszystkich tych wojowników rekrutuję z namiotu spotkań. Tu jest pole, które mówi dobierz 2 karty z kobietą z łukiem, czyli stali tu leżącej talii wojowników. I mogę ich mieć 8 w ręce, bo zaraz będę nimi płacił za różne rzeczy. Tak, Jarku, to właśnie jest ten plus, zaleta tej gry, tego solo. Że naprawdę ten pączek jest super. A teraz tura pączka. Więc popatrzymy, co chce zrobić pączek. Pączek chce najechać na Grecję. No, Grecja jest pełna. Możesz najeżdżać na Grecję. Pod warunkiem, że masz 4 jedzenia. Ma 4 jedzenia i 4 siły. Kurde, ma 4 siły. Pączek ma 4 siły, ponieważ jeden z bazy i jeszcze 4 tak naprawdę, czyli musi tylko tym trójką zapłacić. Dobra, najechał. Płaci konia 3, z siłą 3, zjadł go. Do tego płaci te 4 swoje zapasy i dostaje 12 punktów. Czyli ma już 18. No dobra, to ta moja jednopunktowa przewaga z początku gry długo się nie utrzymała. Blokuje farmę przy okazji. Czyli blokada przechodzi na farmę, a ja nie mam koszyków teraz, no. Co za pączek. I co? No i sprząta. Którą on chciał Grecję? On chciał Grecję ostatnią z prawej. Czyli wysprzątał te 2 łupy. I to jest mój zapas? Chyba nie. I co? I tego ludzika przestawimy, pokazując, że to miejsce jest już zajęte. Gdzie jest to pole na tego ludzika? A on w ogóle nie... No tak, tutaj. Dobra. Stąd. Tu. Ciach. Zajęte. Poszło. Szerokiej drogi jutro, Jarku. Trzymaj się. Moja tura. Ja teraz chcę odrzucić tych 2 karty, żeby dostać. To muszę iść na targowisko. Pójdę na targowisko za 2 karty, które mi się najmniej podobają. Ten mi się podoba. Ta mi się nie podoba. Ten jest ok. Ta jest taka sobie. Te 2 karty odrzucę.
2 odrzucam. Ptasiów. I dostaję to. Wóz. Wóz dobieram sobie o. I jako drugą akcję, uwaga, idę do centrum obozowiska, żeby, zbieram tego gościa oczywiście, żeby móc użyć zdolności specjalnej mojego wodza, a zdolność specjalna mojego wodza mówi zrealizuj wyprawę i weź 1 kumys. Realizuję tę wyprawę. 4 punkty. Tak. Zrealizuj to znaczy zabierz ją sobie, tak? Muszę za to zapłacić wóz i 2 krowy. Wóz i 2 krowy. Raz, 2. I to zabieram. To jest moje. Zbieram sobie je tutaj gdzieś. Będę je sobie zbierał. I na koniec dadzą mi punkty. Fantastycznie. To się już nie uzupełni. To poletko było jednorazowe. Dobra. To co? Pączek. Pączek. Wybiera kartę. Chce najechać Asyrię. Może najechać Asyrię. Są tam jeszcze 3 miejscówy. Musi mieć na to 3 koszyki. Nie ma. To zgarnia 3 koszyki. Bo ma 1 więcej. Bo to jest trudny pączek. Aha. No i co? I blokuje koszary. I blokuje koszary. Teraz ja. Najpierw muszę się dokądś pójść i bardzo chciałbym pójść teraz do kosza, żeby sobie zatrudnić tych gości. Ale nie mogę. Mam niebieskiego, więc do wodza też nie mogę pójść. Zostały mi do wyboru pieniądze albo karty. To pójdę. Wiecie, czego nie dostałem? Kumysu jednego. Bo Hurasu skorzystał ze swojej zdolności w poprzedniej turze mojej, zrealizował wyprawę, ale kumysu nie wziął. To mamy kumys 1. Będziemy mogli dopłacać teraz. Do walki. Dobra. Czyli co? Nasz niebieski ludek idzie po jeszcze 1 kartę i 2 kumysy. Tak zrobimy. To jest rekruterka kosztująca 3. Płacisz sobie mniej, gdy wykonujesz akcję koszarów. Okej. To dobre. Proszę, że 3, no będziemy musieli zatrudnić, dobra. Drugą akcją będą stajnie i kupimy orła jeszcze jednego. Takiego z siłą może? Albo pójdziemy po zasoby. Dobra. Niebieski wraca, 2 koszyki mi przynieść. Pączek. Twoja tur. Persja. Można jeździć do Persji. Jeśli masz 4 koszyki. Nie masz 4 koszyków, to dostajesz 3 koszyki. I blokujesz farmę. I 3 koszyki dla ciebie. Super. Bardzo mi się ta automa podoba. No i już ja, znowu. Co mogę teraz? Teraz mogę pójść do koszar. Zatrudnić sobie gościa. Może tę babkę, która pozwala zatrudniać taniej później. A następnie ściągnę... Kupię jej orła? Tak zrobimy. Dobra. Czyli pójdziemy do koszar. Zapłacimy jej 3 pieniądze. O, to nie kupię orła. Wiecie. O, to kiepsko. Ona mi się bardzo podoba. A to w takim razie muszę wymyślić coś innego jako drugą akcję. Zatrudnię ją i zapłacę jej te 3 pieniądze. To na bank. I... Co my jeszcze na wyprawę? Do Asyrii jakbyśmy chcieli jechać. 4 kosze. Mam 3 znowu tylko. I nie mogę wygenerować koszy. Oczywiście. Tego nie mogę zabrać, bo nie dostanę nic stąd. No to 2 karty. Może tam pojadę, ale tyle siły tutaj nie zbieram. Ja chcę tutaj za 10 wjechać. 3, 7, 9, 11.
Już? Tam jest za 16. No kurde, ten koń by się przydał. Wiecie co? Wezmę, przygotuję się na zakup konia. Czyli poszedłem na targowisko, zabrałem stąd ludzika tak naprawdę i teraz 2 karty odrzucę. Raz. Dwa. Odrzucam 2 karty, żeby dobrać jedne narzędzie. Kupić sobie konia jeszcze jednego. Plan jest. Czy ten plan zostanie zniweczony przez Pączka? On chce Persję atakować? Oczywiście może. Czy masz 3 jedzenia? Masz. Czy masz 3 siły? Nie, bo ma 2. 1 i 1 na koniku. Czyli dobiera konika. Prawego konika sobie dobrał. Prawy konik to 2 punkty, pod warunkiem, że go nie wyda, i 1 siły. Będzie miał już 3 siły w następnej kolejce. I zablokował mi koszary. No, to gorzej. Dobra, ze stajni zdejmę, żeby wziąć tego. Mam leczenie, to nie działa. Dokąd pójdę? Po 3 pieniądze, albo... No wyprawy nie będę realizował. Bo nie mam pieniędzy. Ja w ogóle nie mam pieniędzy, nie? Pójdziemy... Nie! Brakuje mi koszyków. Dobra, pójdziemy na farmę. Jeszcze 2 kosze wezmę. I cofnę do siebie ze stajni. Ze stajni wraca do mnie szary i będę mógł... A co tutaj najeżdżać szarym? Kupić konika. Tutaj uzupełniamy. A konika kupię za narzędzia. I mamy konika z 3 siły, bez punktów i tego weźmiemy. Podepniemy go pod gościa, który zostaje ranny. Nie. Pod panią, która może nie będzie tak szybko umierać. Zwróćcie uwagę, że mógł tego konia tutaj przypiąć, ale wtedy podczas wyprawy on nie brałby udziału w tej wyprawie. On jednak musi mieć jeźdźca. Zresztą tak samo orzełek też musi mieć swojego sokolnika, orzełnika, żeby móc działać w bitwie, nie? Dlatego posadzimy tę panią na tym koniu. Świetnie. 2 akcje wykonałem. Pączek. Pączek chce najechać na Grecję. Możesz. Pod warunkiem, że masz 5 żarcia. Masz. I 5 siły. Nie masz. To weź sobie konia. Tego sprawię. Tu uzupełniamy. Ten dla Pączka. Kogo wziął? 1 siły. Ok. Tu uzupełniamy. I zablokował mincerza. No i pięknie. To ja. Jedziemy? Mogę jeszcze jedną turę przeczekać i wziąć sobie, zatrudnić jeszcze jednego gościa. Ja będę chciał jechać na Persję i będę... nie musiałem brać tych zapasów. No. A potem do tego będę cofał. A wystawię się może u wodza za krowę. Nie, a tu jest zrobienie questa. To też nie. Do wodza nie chcę iść. Do centrum obozu. Odrzuć kumysł, aby wziąć 3 zapasy i dobierz kartę i wykonaj kolejną akcję obozowiska. Nie, nie. A targowisko też nie. No w sumie nie mam po co iść. Nie stać mnie na stajnie. To jedziemy. Mało tych postaci mam. Żeby rany przyjęły. Tu będziemy w Asylii, bo ja chcę do Asylii pojechać. W Asylii będziemy rzucać. Kurde, do Persji może bym pojechał aż, ale tam nie mam wozu. Bo w Persji mam dodatkowe bonusy. A do Asylii chciałem najpierw te zatrudnić kobietę. Za 1 taniej.
Trudne. Zrobiło się trudno. Dobra, zrobię tę akcję jeszcze jedną. Zwłaszcza, że nie chcę jechać szarym. Pójdę do centrum a do Asylii tylko do Persji tylko szarzy mogą iść. Ach. No i co? Do Persji, tam muszę mieć 12, najlepiej 20. 3, tu też jest 3. 6, 8, 10, 13 plus 2 kości. Jest szansa na 20. Ale nie mam wozu. Czyli nie mogę tam pojechać. A szarego mi szkoda, żeby pojechać. Tu? Nie, tu czerwonego dostanę. 2, 14, 20, 20, 16. Dobra, jedę tutaj, po to. Okej, no to jedziemy. Trudno, wymieni się szary na szarego. Tutaj, czy mam 3 karty? Mam 3 karty. Czy mogę zapłacić 4 zapasy? Mogę zapłacić 4 zapasy, zapłaciłem, będę turlał kostki. Gdzie są te kostki? Ile kostek? Jakie? Jedna czerwona, jedna biała. Białe mają więcej ran niż czerwone i mniej cyferek. Nie ma tu żadnego złota dookoła, więc nie muszę się bać o to. Pytanie brzmi, czy ja chcę kumysem dopłacać? Chyba nie. To jest tylko 1 siły więcej. A mam jeszcze raz 3, 6, 8, 10, 13 siły. Z 16 potrzebnych. Szanse na to, że nie wyrzucę trójki są jak 1 do 6. To nie piję. I będę żałował. Kurde, wypiję ten kumys. Mam, +1. I rzut kości. Dobra, 2 rany tylko dostałem. Cudownie. I tu mam +5. Czyli mamy dużo ponad 16. Maksymalny wynik, który można tutaj punktować. Świetnie. 2 ranki muszę sobie przydzielić. 1 ranę dostanie mój gwardzista. To już jego druga rana. 4 możliwych. Ale on ma orła, który daje dwukrotnie jego bonus, a bonusem jest dostaje srebrnik, jeśli dostał ranę. Czyli dostaje 2 srebrniki. O. Na drugą ranę dostanie no ta rekruterka dostanie. Tak, zaraz pójdę to leczyć. Aha. Super. Super, to był dobry atak. Udany. Zbieram sobie te nagrody. I mamy tutaj i narzędzia, i krowy, i nawet wozy. I szarego ludzika dostajemy z powrotem. I odkrywam tutaj jest quest. Za 4 pieniądze można 2 punkty dostać. Strzał. Jak już odkryłem tę wyprawę jako dostępną, odzyskałem wszystkie z niej łupy i nowego ludzika, no to jeszcze punkty muszę sobie przydzielić. Za 16 ponad siły dostaję 4 punkty. I mam 5 punktów. O. I leci Pączek. Swoją turę. Pączek teraz też chciałby atakować. Na Cymerii. Proszę bardzo. Pod warunkiem, że masz 2 kosze. Masz 2 kosze i 2 siły. Masz 2 siły. No to zapłać. 1 konika musi zapłacić. Żeby było te 2 siły. Zapłacił konika i dostanie 5 punktów. 18 na 23. 5 punktów i blokuje stajnię. Zablokował stajnię. Ciup. Dla niego to dobrze, ale to jeszcze nie wszystko, co miał zrobić. Bo on tutaj w Cymerii pierwszą z lewej chciał zjeść lokalizację, więc musi tam przestawić piona, że jest zjedzone, no i zmarnować te wszystkie łupy ze złotem i odblokować questa. Ale tu jest prosty quest, ale mało punktów dający. To teraz moja tura. Pięknie. Jedziemy szarym moim. Mogę pójść do namiotu wodza i oddać mu krowę, żeby dostać 2 prowiantu i kumys.
No. Albo questa wypełnić któregoś. Quest za 4 pieniądze, za 2 pieniądze i wóz. Nie chcę wozu. Ja potrzebuję ten wóz. I dobra. Do namiotu wodza. Wodzu, masz tu krówkę. Wódz lubi krówki. Jak się wodzowi przynosi krówkę, to on daje w zamian za to prowianty. 2 i 1 kumys. Świetnie. I to była ta akcja. I teraz wracam sobie i co, dobieram karty, czy zatrudniam gościa? Zatrudniam. Bo ja chcę na Persję jechać teraz, tak? Dobra, czyli wracam z koszarów sobie niebieskim. Nie będę mógł pojechać do Persji. No dobra. Zatrudniam przewodniczkę. Ona kosztuje 2, ale mam rekruterkę, która pozwoli mi... No, źle to zagrałem. No nic. Mam rekruterkę, która pozwoli mi zapłacić mniej o 1, czyli tylko jeden srebrnik. Pan poszedł. Chodź kobitko, ona będzie mi podczas najazdu na Persję dawać zniżkę w zapasach. A mam drugą panią, która tam mniej ran dostaje. Czuje się silny. Mam 12 siły trzeba mieć na tę Persję. No dobra, zatrudniłem ją. Tyle, koniec mojej zabawy. Pączek. Pączek znów by chciał na Cymerię najechać. Okej, jest tam jeszcze 2 pola do najazdu. Trzymaj, 1 żarcia. A czekajcie, a on zapłacił za poprzednią? Nie zapłacił. Tam zapłacić jeszcze... Polnia zapłacił, ale nie zapłacił 2 jedzonków. No i to teraz będzie musiał zapłacić 1. Ma jeszcze 1 do zapłaty. Będzie musiał mieć 2 siły. Ma jeszcze 2 siły. Trzyma nawet. No to dobra, to 4 punkty dla niego. 27. Kurczę, jak on mi ucieka. I blokuje centrum dowodzenia. W sensie obozowiska. No tam też chciałem pójść. To za paskud. Tam właśnie chciałem pójść, no nic. On to zrobił, punkty dostał, to jeszcze musimy posprzątać, to była najbardziej z prawej Cymeria, czyli ta już zrobiona. Więc patrzymy w prawo, no zapasał do góry, tam już nie ma kafli, więc znowu od nowa, czyli tę. Tę zeżarł, tę ze złotem. I spadł tutaj. Odsłonił nam kolejnego questa. 1 złoto i 2 srebrniki za 5 punktów. To jest quest dla mnie. Ja go chcę, tylko że kurde centrum obozowiska jest zajęte. Ajajejku. Czy ja będziemy mnie stać już na tę Persję? Koszy mam, wózek mam. Jeszcze żołnierzy by się przydało mieć więcej. Albo koni, albo coś. Mógłbym pójść w takim razie po konia. Dobra, jest jeszcze ten koń z trójką siły. Dobrze, to ja tak zrobię. To ja w swojej turze wystawię swojego ludzika. Ten nie potrafi chodzić do stajni. To chyba pójdę tutaj, zapłacę kumysem, żeby się wyleczyć 2 razy. Tak zrobimy. Stanę tu, zapłacę 1 kumys, wyleczę 2 rany z tego gościa, co lubi, jak ktoś go rani, nie? To 1 z niego wyleczę i 1 wyleczę z tyba. Dobra. To była akcja i teraz powrót. To co, do wodza? Questa zrobić? Chodź tutaj, szary gościu. Zwłaszcza, że ja potrzebuję szarego, żeby atakować. Super. Zabieram szarego z namiotu wodza i tam jest akcja wykonać sobie tego jednego z questów i ja wybieram gdzie on jest? Ten quest. Tego nie widzicie. Ten quest wybieram. Tutaj jest napisane. Zapłać złoto i 2 pieniądze. Mam złoto. Mam 2 pieniądze. Pam. Zrobiłem quest. 5 punktów na koniec gry będę. No okej. Pączuch. Ostatnia jego karta. To nie szkodzi, tu nie ma jakiegoś limitu czasowego w tej grze. W sensie te karty nic nie odliczałem, po prostu je przetasujemy. On znowu Cymerię chce cisnąć. No, możesz, jest Cymeria. Pod warunkiem, że masz 2 żarcia. A nie zapłaciłeś znowu poprzednio żarcia. I konia nie zapłaciłeś. Oszuście. Dobra, masz 2 żarcia? Masz 2. Masz siłę 1? Masz siłę 1. Nawet nie będziesz musiał płacić. 4 punkty dla Pączka. 31.
Słuchaj, on i tak uciekł, jest 31-5. Więc wprawdzie już poznaliście wszystkie mechaniki w tej grze. Nie wiecie tylko, jak się punkty liczy na koniec i co z tego wynika, ale zostańcie jeszcze chwilę, bo będziemy tasować dalej, pączko zaraz. Nie, zobaczycie, że ja zacznę się odkuwać zaraz. Że on już przestanie tak gonić z tymi punktami. 4 punkty dostał. Namiot spotkań zablokował. Okej. To wraca to. Aha, no i podbił tę cymerię ostatnio. Czyli co? Tu zablokował i to złoto całe ukradł. Tu jest kolejny quest do wykonania. No i koniec jego tury. Już tak siedzicie i wytrzymaliście, to słuchajcie, przypomnę wam, że ten kanał YouTube nazywa się Czyja teraz tura? Prowadzę go ja, Majzownik, razem z Mieszkiem. Bardzo lubimy, jak ktoś pisze komentarze. Bo my lubimy czytać te komentarze. I odpowiadać na nie. Także nie wiem, czy graliście w ten pierwowzór jakby Knights of the City, czyli w najeźdźców z północy. To jeśli graliście, to czy wy widzicie dużą różnicę między tymi dwiema grami? Wojtek pyta, czy łapki lubimy. Łapki też lubimy. Łapki też dajcie. A jak nie subskrybujecie jeszcze, to w ogóle ja nie wiem, o czym my rozmawiamy. Już ominą was kolejne świetne filmy, których co będę robił? Będę robił swoje tury, tak jak teraz. I moja tura polega na najeżdżaniu. Najeżdżam, słuchajcie, na Persję. Którą Persję pojadę? Tutaj za 20 jest 6 punktów, tam jest za 24 6 punktów. Dobra, to jadę tutaj. Mam szarego ludzika, więc mogę tutaj pojechać. Mam 4 wojów, więc wypełniam ten warunek. Muszę zapłacić 3 koszyki i 1 wózek. Mam wózek i 3 koszyki, ale płacę tylko 2 koszyki. Bo ta pani, przewodniczka, mówi, że atakując Persję, a to Persja w końcu, płacę 1 mniej zapas, więc tylko 2 koszyczki zapłacą. I teraz się bijemy. Nieważne, z którym miastem się będę bił, będę dobierał 1 złotą kość. I czy ja chcę to złoto? Czy mi aż tak na tym złocie? Tak, bo ja chcę tego czerwonego ludzika. Dobra, atakujemy tu, gdzie jest złoto i tylko 1 jeszcze do tego, 1 krowa do tego. Tak zrobimy. Siła moja to 3, 6, bo tu jest ranka, 8, 10, 12, 15. Mam 15 siły, będę rzucał 2 czerwonymi kostkami i 1 białą i 1 złotą. I potrzebuję co? Jakby mi na tych kostkach wypadło łącznie 5, to super, to zdobędę więcej punktów. Mam 12, już mam. Więc liczymy na ten lepszy wynik i jak najmniej ranek. Dobra. 5 jest nawet więcej, bo jest 8 i 3 rany, 4 rany. Dobra, nie jest aż tak tragicznie. 4 rany sobie rozdamy. No to teraz uwaga, przydzielamy rany. 2 rany pójdą do pani tropicielki. Ona otrzymuje 2 rany mniej, kiedy atakuje Persję. No to dobra, to nie dostała. 1 rana pójdzie do pana, który lubi zarabiać pieniądze. On tak się cieszy, jak go biją, że aż pieniądze mu wypadają z kieszeni. I dostajemy pieniążka, ale ma orła, który podwaja tę jego zdolność, więc dostajemy 2 pieniążki. Następnie jeszcze mi została 1 rana do przydzielenia. To tę 1 przydzielę na tej dziewczynie. Niech ma coś z życia. No i co? Tyle. To były rany, które ja dostałem. Teraz nagrody. Moimi nagrodami są złoto i krowa, czerwony ludzik i odkrywamy te akcje, znaczy nie akcje, tę możliwość wyprawy. Tutaj za złoto i wóz można dostać 6 punktów. Wozu nie mam, ale złoto właśnie zarobiłem. Dużo złota się zmarnowało. Bardzo dużo pączek po prostu przepuścił. Sobie pojechał na wyprawę i sypał złotem po ulicy. Patrzcie, jakim dobrym pączkiem jestem. Dobra. A, punkty! Punkty. Czy miałem 20? Miałem, bo wyrzuciłem bardzo dużo tutaj na kościach. Skoro miałem 20, to dostaję punktów 6.
Za siłę 26 punktów. Dobra, gonimy pączka. 5 do 11. O! Już mam 1/3 tego, co on. A? Pączek nie może. Pamiętacie, jak obiecałem, że będę tasował jego karty? To teraz. Ta talia ma kart niewiele. Ile tu jest? 5, 10, 15. Więc się będą powtarzać zaraz, ale okej, no tam sprawdza, czy może gdzieś pojechać. To głównie o to chodzi w jego kartach, nie? I co ciekawe, na tych samych krainach, gdzie próbuje jechać, ma tam różne wymagania, nie? Że albo więcej, albo mniej tych i zasobów, i siły jego jest potrzebne. No tą ostatnią atakował za 1 siły. A 1 siły to on ma wbudowane, nawet nie dopłacił koniem. Dobra, robimy akcję pączka. Chcę zajechać na Cymerię. O! No i co, panie Pączek? Cymerii już nic nie ma. Cała Cymeria została splądrowana i nie ma dokąd jechać. W takim razie odpadł już na pierwszym etapie. Jeśli odpadł już na pierwszym etapie, to bierze sobie konia. I tyle. Którego konia? Pierwszego z lewej. No. Kolejny taki z 1 siły. Konika uzupełnimy. I teraz ja. Ach, kto zablokował? Centrum obozowiska zablokował. No kurde, co za gość, no. Ja tam chciałem chodzić się leczyć. Okej, mam czerwonego, mam 2 pieniądze i narzędzia. Mogę iść po konia albo ptaszka. Ptaszki są takie, co podwajają zdolność. Nie. A jest taki jeden, co ma 1 siły. A konie? Jest koń, co ma 3 siły, to idziemy po tego konia. Do stajni. Za narzędzia kupujemy konia tego po prawej. Hop. I komu my go przydzielimy? Temu, co lubi się biczować chyba. Przynajmniej na koniu będzie jeździł. Dobra, o, ale mam konie silne. Pięknie. Drugą akcją ściągnę kogoś i co, dobiorę karty chyba? Albo zagram kartę, tu jest ta bandytka. To 2 pieniądze, czyli tylko 1 pieniądz będę musiał zapłacić. Atakując Asylię zdobywam punkty. Kurczę, trzeba było wziąć tego orła, co podwaja. Cofam. Cofanko. Cofanko. Nie wziąłem tego konia. Nie zapłaciłem tych zapasów. Zapłaciłem 2 srebrniki. Nie. Bo je nie kupię, bo nie będę miał srebrnika. Cofanko, cofanka. Koń, tu, to, tam. Wracam kimś innym. Wrócę sobie 2 kartami albo zasobami. Ściągnę sobie zasoby. Po kartę i 2 kumysły. Zasoby sobie zbiorę. A tu uzupełniamy sklepik i 2 koszyczki. Dostałem. Dobra. Robimy tu pączka. Pączek chce znów atakować. Asylia, znaczy on zawsze chce atakować. Asylia jest dostępna do ataku. Czy masz 4 żarcia? Nie masz. To weź sobie 3 żarcia. Pączku. Łakomy. Tu i blokuje namiot wodza. Okej, do namiotu wodza nie chciałem. Chciałem pójść... Czy ja będę chciał w ogóle teraz Asylię atakować? Jest 4 punkty tylko do zdobycia. Ja mam już tyle siły. 6, 8. Do centrum obozowiska. Dobra, to w ogóle bez tego. Centrum obozowiska. I korzystam w centrum obozowiska ze zdolności tego orła, który mówi, że ta pani robi swoje czary mary, czyli usuwa do 3 ran z członków mojej załogi. O. I w ten sposób się wyleczyliśmy. A teraz możemy kupić sobie w stajni konia. Nie możemy kupić konia. Możemy kupić orła. I mieć w ogóle 2 taniej ludzi następnych, ale ja mam dużo ludzi. Już tak. Czy my te Persje będziemy jechać? Jeszcze muszę wózek zrobić jakiś. Dobra, to kupimy sobie tego orzełka. Wezmę czerwonego ludzia. Zapłacę 2 pieniądze za orła. Ja wezmę tego z trójką w ogóle. Tego, co jest połączone z koniem 3. Dlatego, że nie chciałbym, żeby Pączek go ukradł zaraz.
A ja go wezmę jako orła. Po prostu punkcik i 1 siły do walki. Tak zrobimy. Będzie. Będziemy stosować na pączkach hate drafting. O, i dostał nowego, takiego samego w to samo miejsce. Ach, ty pączku. Pączek. Próbuje atakować Persję. Są w Persji jeszcze miejscówki. Czy masz 4 żarcia? Masz. Czy masz 3 siły? No ma. To zapłaci. 4 zapasy i oba konie musi oddać. Bo 3 siły to właśnie dobierał z tych 2 koni. Okej? I co? 9 punktów. No dobra, 40. Kurde. Oszust. Blokuje centrum obozowiska. I co? Punkty dostał. On w tej Persji chciał drugą z prawej, czyli to zjada, to obraca, ten idzie tu. Dobra, tam są questy do zrobienia. Nie jesteśmy na te questy. Żadne, bo nie mam wózków. Wózek mogę dostać z 2 kart, albo idąc czerwonym na farmę. O! Tada! Idziemy czerwonym na farmę, dostaniemy wózek, żebyśmy mogli dojechać do Persji. Tak zrobimy. I co, wrócimy kimś. A jako drugą akcję, no cofnę tego z namiotu spotkań. Niebieskiego niestety. I tak mi brakuje tutaj więcej kolorowych ludzików. Masakra. I tym niebieskim co? 2 karty? 2 karty. Nie, karty i 2 kumysły. Okej. Pączuch. Pączuch. Persja jest. 4 zapasy masz? Nie masz. To weź 3 zapasy. I zablokuj farmę. Raz, 2, 3. A tam mój czerwony ugrzązł. Pączek! Pączek! Pasek. Pączek zeżar, dobra. Czy ja pójdę do namiotu spotkań, a potem wrócę i pójdę na wyprawę i dostanę kumys? A do namiotu spotkań pójdę po to, żeby dobrać karty, które mają dużo siły. I sobie zrobię questa od tego, albo tego, albo tego, w zależności od tego, ile siły będę miał. Tak robimy. Czyli namiot spotkań. Biorę 2 karty. Okej, tutaj mam 2 siły i 0 siły. No to nieźle. Co za karty? No mam 5, jak odrzucę 3. To tak zrobię. Dobra, czyli wracam z centrum obozowiska, odpalam zdolność mojego wodza, który mówi zrealizuj wyprawę i płacę 5 siły do odrzutów, żeby zebrać tę wyprawę. I teraz jeszcze dostaję dodatkowo kumys. Okej. Mam trochę siuśków, przepraszam, mleka końskiego. Niech on mi tylko odblokuje tę farmę, żebym czerwonego gościa dostał z powrotem. I będziemy jechać. Słyszał Pączek? Chcesz zaatakować Grecję. Okej, pod warunkiem, że masz 4 zapasy. Masz. I 4 siły. Nie masz. To weź sobie konia pierwszego z lewej. I zablokuj farmę. Co za Pączek? I tu już nie można nic atakować tymi niebieskimi. Tu muszę farmić. Nie wiem nawet co farmić. Kasę? I kupować sobie konie kolejne? Tę łapkę zagrać, co ma 0 siły? Jak robisz akcję na farmie, to dostajesz zapasy. O, tak kubsko. Beznadzieja. Pójdę po pieniądze do mincerza.
Albo do centrum obozowiska i kolejnego questa zrobię? Mógłbym zrobić ten quest na zapasy, a stamtąd i tak dostanę wózek. I to jest 6 punktów. Dobra. Centrum obozowiska, zdolność mojego bossa, który mówi zrób sobie questa, zapłać złoto i wózek. Ciach. A następnie dostań kumys, zbierz sobie gościa i tym gościem będzie nie stać mnie na zagrywanie kart, więc z namiotu spotkań odzyskuję gościa i dostanę 2 karty. Kumysłu mam sporo. 2. Raz, 2, trzecia. Nie widziałem ich. Jacy tu są beznadziejni ludzie. Ale on ma fajną zdolność, jak się go odrzuci, ten grabarz. Mogę zamienić zagranego już członka załogi i zamienić go z innym, więc taką babkę, co kosztowała 2, zamienić z takim, co kosztowało 4. O, i wtedy będę mógł płacić kumysem zamiast wozem. Te karty mi się podobają. Dobra, Ponczuch. Ponczuch, Cymeria. Nie ma Cymeria, więc Pączek robi questa. Pączek też potrafi robić quest. Bierze pierwszego z góry wolnego i jeżeli jest więcej niż 1 do wyboru, to pierwszego z prawej. Pierwszy z góry to ten. Tego zrobił. No 5 punktów zgarnął. Dobra, no i zrobił questa. I zablokował namiot spotkań. Jest. Dobrze. Dobrze, ja mogę iść tylko do mincerza w takim razie. Albo na targowisko. Na targowisko nie chcę. Pójdę do mincerza, wezmę pieniądze. Jakieś pieniądze się przydadzą na ptaszki nowe. I zgarniam z powrotem z farmy czerwonego, żeby dostać 3 jedzenia albo wózek. Wezmę wózek, bo potrzebuję wózka, żeby za tym czerwonym pojechać się naparzać. Pączek. Pączek. Asylia. Tak, tam jest dostępny. Masz 3 żarcia? Masz 3 żarcia. Czy masz 3 siły? Nie. Masz tylko 2. To dobierz sobie konika pierwszego z prawej. No, ten ma 3 siły. Ten ma 3 siły. I zablokuj koszary. Okej. Teraz ja. Ja robię najazd. I się zastanawiam, czy przypadkiem może nawet na Grecję bym nie najechał? W Grecji są dużo większe nagrody pod warunkiem, że się ma dużo siły. Muszę policzyć siłę. 3, 7 i 4 to jest 11, 12, 13, 14, 17, 20 siły. No to w Grecji to ja nie poszaleję. To jeszcze do Persji pojadę raz. 6 punktów za 24, a w Grecji za 26 jest 7 punktów, a 10 dopiero za 30, a to jest za 40. O, lety, ja myślałem, że jestem silniejszy. No to tak, nie jest dobrze, że nie mam wszystkich. No to co? Czerwonym. Koszary zajęte. Koszary zajęte. Dobra, to mógłbym pójść i konia nie kupię. Orła kupić. Jest że ascentum namiotu. Odpalić. Tu jest leczenie. Ale jakbym najpierw kupił orła, który odpala te kobite, odrzuć kumys, aby wziąć 3 zapasy. Nie. Nie, muszę im na farmę pójść. Farmie po pieniądze, to jest tak beznadziejne. Idę na farmę po wózek. Nie chcę iść na farmę po wózek. Ja mam gościa, który podczas najazdu... O, dobra, to ja sobie zrobię to, w centrum obozowiska go zatrudnię. Dobra, ale jest okej.
Jest ok. Czyli nie potrzebuję tam. To nim po ptaszka za 2 pieniądzory. Raz, dwa. I wezmę tego ptaszka, co podwaja jego zdolność. Nie, takiego z siłą po prostu. Tu go wsadzę. No wejdź tu. No dawaj, ptaszek. Nie powiem dlaczego tak się dzieje. Dobra, ptaszka zaparkowaliśmy. A teraz zabiorę niebieskiego z centrum obozowiska, żeby móc odrzucić grabarza i jak odrzucam grabarza, to mogę zamienić jednego zatrudnionego członka na jednego z mojej ręki. I wsadzę dowódcę w zamian za... No chyba tę babkę, co... Co taniej zatrudniała gości. On ma więcej siły przede wszystkim, a poza tym podczas najazdu będę mógł płacić kumysem zamiast wozem, a w kumysu trochę mam. Dobra, to były moje dwie akcje. Teraz pączek. Ściąga mi tego gościa z koszar. Nic mi to nie da, żeby ściągnąć. Grecja jest wolna. Czy masz 4 koszyki? Masz. Czy masz 4 siły? Masz. 10 punktów. To jest 50 punktów poczka. O, on się zapętlił. Słuchajcie. Jak mu to oznaczymy? Będziemy pamiętać. Pączek się zapętlił. Dobra. I co? Blokuje stajnię. I czego czerwonego nie mogę odzyskać teraz? No. I co on tam w Grecji? Pierwszą z lewej chciał oczyścić. Dobra. Ten ludzik stanie tu i te dwie rzeczy spadną tam. Jeszcze zostało rzeczy do rozwalenia. Raz, dwa, 3, 4, 6. A questów jest dużo. Dobra, jeszcze 4 rzeczy rozwalimy i koniec gry. Ja chciałem jechać i rozwalać, no ale nie mam ludzika, nie? Więc na pewno będę wracał z koszar. Nie z koszar. Aha, będę wracał z koszar, ale nie mam pieniędzy. Pójdę po kartę. Niczego więcej mi nie brakuje. Chyba że questa mogę zrobić jakiegoś? Użyć kartę o sile 4, to nie. Szare i krowę zapłać. Nie mam szarego. Karty, pieniądze, wózek i 2 pieniądze. Nie mam, nie mogę dobrze żadnego questa. Pójdę po 2 karty. Okej. Dostaliśmy 2 takich samych obserwatorów. Tak wygląda obserwator. Punkty na koniec gry za orły. Mam 4. Czyli 2 punkty. I wymienia orły na konie. Spoko. Czyli nie są wszystkie karty różne, ale jest ich dużo. Wystarczająco dużo. Ale mam teraz... O, masz 4 siły. Kurde. Ja bym chciał go zatrudnić, ale nie mam pieniędzy. Więc ściągnę do siebie mincerza i zdobędę 3 kasiury. I pączek. Atakuje Persję. Da się? Da się. Dobra. Czy masz 3 żarcie? Masz 3 żarcie. A, czekaj. On atakował? 3 musiał zapłacić. Ile tam chciało za ten? Za Grecję? 4. No, to nie miał 3 żarcia w takim razie, bo przed chwilą je wydał. Czyli co? Dostaje 3 żarcie. No. I blokuje namiot spotka. Świetnie. Mam kasę, żeby zatrudniać. Ja bym sobie zatrudnił tego jednego. Chyba że zrobię questa po prostu. Odrzucę ich 2, to będą mieli siłę 8. To 4 punkty to są. Jeszcze kumys dostanę. I ściągnę sobie czerwonego i kupię sobie orła. Dobra. Czyli tak. Niebieski do centrum obozowiska wykorzystuje zdolność mojego szefa, który mówi zrób wyprawę i ja robię wyprawę tę, która wymaga, żebym odrzucił 7
siły w wojach, odrzucam 8 siły w wojach, zabieram to jako punkty. Dodatkowo dostaję wtedy kumys, bo to jest zdolność mojego wodza, który mówi, weź sobie kumys, jak to zrobisz. I ściągam jednego gościa i ściągam czerwonego, żeby móc atakować i żeby móc teraz za 2 pieniądze kupić sobie orzełka. Jest orzełek po... No, dobrze, kupię sobie orzełka. O nie, to nic nie daje. A konia nie mogę sobie kupić. No dobra, kupię sobie orzełka. No. Czy takie co punktów nie dają? Ani siły. Złe orzełki. No, chodź tutaj. Nie patrzcie na to. Źle się dzieje. Dobra, są orzełki. To wróciło, to wróciło. Pionka od punktów stawia się pionowo, żeby 50 oznaczyć. Dobra. Mogę go do góry nogami postawić? Okej. Tak go nie widać. Dobra, ale ja widzę. Jest okej. I co? Zrobiłem swoje akcje. Zrobiłem. Orzełka nieprzydatnego kupiłem. Pączek. Asyria. Jest dostępna Asyria. Za 3 żarcia. Ma. Za 2 siły. Ma. To jedzie. 6 punktów. Kurde, zaraz mnie dogoni. I co? Mincerza blokuje. Mincerz zablokowany. Musiał dopłacić 3 kosze i 1 siły, bo musiał dopłacić konikiem. Dobra. I chciał pierwszą z lewej Wasylii, czyli te czyści. No i zeżar kolejnego czerwonego piona. Co za gość. No też chcę jeszcze coś zeżreć. O. Siła, siła. 3, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 23 i z kumysłu 5. 28. 9 punktów jest do wzięcia w Grecji. I tam pojedziemy. Najazd na Grecję. Jadę swoim czerwonym tu. W to miejsce. Atakując Grecję, będę tudlał 2 czerwonymi i 2 białymi i żadną złotą, bo tam złota nie ma. Okay, mam przygotowane kostki. I będziemy atakować, nie? Do wzięcia jest to i dobra. Jak już mam przygotowane kostki, dopłacę teraz kumysem. Płacę 5 kumysów. Czy mam 5 plus to tutaj liczyłem na kartach, ale nie pamiętam ile to było. I tudlam. A, moment. Jeszcze muszę zjeść, nie? Żeby tam dojechać. To mnie kosztuje. Okej. Trzeba zapłacić 2 wózkami, więc 1 kumys z tych, co wypiłem, to był dla koni, żeby nas dowiozły. Bo mogę, bo mam taką zdolność. Na tym gościu. Zastępuję 1 wóz kumysem. Okej. I 1 wózek do tego. I zapasów 2. I 2 zapasy. No okej. Czyli mam plus 4. Te kostki plus 4. Okej, kostki dały mi 8, 9 siły. 11 siły mi dały kostki. I 4 rany. Lecą rany. Raz. 2. To mi daje 2 srebrniki. I 3. I 4. A właśnie tutaj damy 2. 2 rany. Dobra. I ja teraz ich siłę liczę, nie? Na szczęście nie teraz to liczę, tylko najpierw liczę swoją siłę, a potem przydzielam rany. O, w ten sposób. Czyli to są wszystko nowe rany, więc ich po prostu nie liczymy. Raz, 2, 4 i 6 to 10, 12, 15, 19, 22 plus z kości
11. 33. 33 daje mi... 3 mi zabrakło do najwyższego. Nie tutaj. Tutaj. No to daje mi 9 punktów. To jest ten środkowy wynik. 9 punktów dostaję. Dobra. Uciekam Pączkowi. Na 20. I zbieram to wszystko i tego czerwonego. To jest moje. Nowy quest się nie pojawia, bo tam nie ma questów. Przydadzą mi się te szare i ten. O, szary i krowa to 3 punkty jest tutaj na przykład. No konie nowe, nie? Też mogą być z tego. Czy coś, nie wiem. Zobaczymy, ile zdążymy zrobić, zanim Pączek wejdzie do akcji. Cymeria. Nie możesz jechać do Cymerii. Już tam byliśmy zbyt wiele razy. W takim razie pierwszą od góry i pierwszą z lewej wyprawę zgarnie. Pierwsza od góry, panie Pączek, to jest to jest ta. I pierwsza z lewej to też jest ta. Dobra. 2 punkty dla ciebie. Proszę. Smacznego. Będą Pączka wyprawy. I to tyle. A, jeszcze stajnie zablokował. Oczywiście. Oczywiście. To co ja tym czerwonym pójdę po wózek? Zapasów też nie mam. Do namiotu wodza pójdę, mogę sprzedać krowę na przykład. Nie. Mam jeden wózek. Za drugi będę mógł zapłacić kumysem. A żeby dostać kumys, muszę wypełnić questa. No, to jest zapłać wózek i 2 pieniądze. O, 4 pieniądze tutaj. Ach, to tak mało pieniędzy, tak mało punktów. To lepiej tego questa zrobić. Czyli tak, pójdę po wózek na farmę. Gotowy. Po co mi 2 wózki? Nie, to nie wezmę 2 wózka, wezmę 3 żarcia. Raz, 2, 3. To te Grecję jeszcze wydoić, ile się da. I to było to. I wracam z centrum obozowiska niebieskim. I odpalam zdolność mojego wodza. Realizuję wyprawę za krowę i szare. Ja tak naprawdę nie muszę robić tych wypraw, bo to też jest warte punkty, nie? Ale mniejsze. Po jednym punkcie są warte łupy. Chyba, że to złoto 2. Krowa i szare. Zrobione. To dostaję i jeszcze jeden kumys dostanę. Okej? Okay? To będzie w razie czego mój drugi wózek. No dobra, skończyłem. Pączek. Persję chcę atakować. Okej. Okay. Czy masz 3 żarcia? Nie masz, weź sobie 3 żarcia. I zblokuj koszary. 3 żarcia dla Pączka. I my. Dobra, czyli mogę pójść do mincerza nie chcę, na targowisko nie chcę, do centrum obozowiska w takim razie pójdę. Mogę jeszcze jakiegoś questa zrobić? 4 pieniądze za 2 punkty. Mało, 2 pieniądze i wózek za 3 punkty. Robię te questy po prostu, no, tak mogę uciec z punktami. Centrum obozowiska, czyli realizuję wyprawę. Tę. To mnie kosztuje 2 pieniądze i wózek. Będzie mi brakować wózka. Nie będzie mi brakować wózka. Ok? To jest zrealizowane. Dostaję kumys mojego wodza za to i drugą akcją ściągam z farmy tego czerwonego, żeby wziąć wózek. Pięknie. Pączek. Już tak szybciej idzie, już mu się talia kończy znowu. Pączek chce atakować Grecję. Możesz atakować Grecję. Czy masz 5 jedzenia? Nie masz. To weź sobie 3 jedzenia. I zblokuj namyt wodza. 3 jedzenia dla ciebie. Raz, 2, 3. Aha, to ja zaatakuję Grecję. Ne. Ja wcale nie jestem silniejszy niż poprzednio, nie? A, co więcej, jestem o 4 słabszy. No to nie, to stajnie i koszary?
Stajnie, namiot spotkań i potem koszary. Nie mam szarego, żeby pójść do stajni. O. No pójdę na tę farmę. Załaduję się wózkiem. Kolejnym. I... No i wezmę 2 karty. Do zamiotu spotkań. Dobra. Mścicielka ma 3 siły, dobierz 3 karty, jeśli zginie podczas najazdu. A tak naprawdę to ja nie powinienem mieć po 2 karty. No dobra. Trudno. No, źle zrobiłem. To już dobrałem. Pączek. Powinienem był się wyleczyć. Grecję chcę zaatakować. Czy masz 5 jedzenia? Masz. Czy masz 5 siły? Nie, masz 1. Dobierz sobie konia pierwszego z prawej. To jest tylko 1 siły, panie Pączek. Blokuje mincerza. To ja. Pójdę tym niebieskim. Nie wiem, znowu do namiotu spotkań chyba. No bo na targowisko nie za bardzo. Wezmę jeszcze 2 karty. Bo 1 kartę i 2 kumysy. A następnie z centrum obozowiska zabiorę niebieskiego i zrobię tym orzełkiem to leczenie. 3 rany z członków swojej załogi. Raz, 2, 3. Wyleczeni. Pączek. Szybkie tasu. Bardzo sprawnie idzie obsługa tego pączka. I to, że on ma taką na każdej karcie tę tabelkę, tak? Chart flowa takiego, flow charta. Że rozpatrujesz po kolei. To mi się podoba, po prostu mi się to podoba. Słuchajcie, jeszcze jedno podbijemy coś i jest koniec gry. Albo, no tak. Nie dojdzie do sytuacji, że skończą się te questy, bo wcześniej się skończy podbijanie. No. Pączek. Grecja. Możesz atakować, niestety. Ale nie masz siły na szczęście. 4 żarcia ma, ale 4 siły nie ma, bo ma tylko 2, więc bierze konia środkowego. Dobra, ale on już zaraz będzie gotowy. Teraz ja. Mam tego niebieskiego. Pójdę nim. Co zblokował? Stajni. Nie wiem, czy ja chcę iść do mincerza. Czy ja chcę już teraz atakować? Czy ludzie bym zatrudnił, nie? Questa mogę jakiegoś zrobić? Nie mam pieniędzy. Odrzuć gości o sile 6. Mam, ale jednego z nich chciałem zagrać. No to po pieniądze, no nie mam nic innego do zrobienia. Albo użyć kartę mogę. O! Użyj karty dowolnego użyj akcji dowolnego budynku, tak jakby był tam twój robotnik. O! I wtedy będę mógł zatrudnić kogoś. A potem sobie zwrócę tego. Świetnie. Centrum obozowiska. Jest, aż się przewrócił pączka znaczek. Co to jeszcze jest? Dobierz kartę i weź sternik. Usuń wszystkie dane z jednego z członków i weź 2 zapasy. Dobra. Czyli tę panią odrzucam. To jest moja akcja w centrum obozowiska. Ona idzie do śmietniora, a ja mogę zrobić dowolną akcję w mieście, czy tam w obozowisku, tak jakbym tam był. I to będzie akcja koszarów i za 2 pieniądze zatrudnę tę kobietę. Jej zdolność jest lepsza, no nieważne, ma 3 siły przede wszystkim. I płacę za nią 2 pieniądze, bo płacę 1 mniej, prawda? Nie mam już. Nie mam już. No dobra, no to wezmę od mincerza 3 pieniądze.
Raz, dwa, trzy. I teraz zapłacę te 3 pieniądze, żeby ją zagrać. A, lety. Bo ściągam tego gościa. I ją zagrałem. Super. Pączowski. Twoja kolej. Co zrobisz, Pączowski? Cymeria. Nie możesz atakować, więc bierzesz konia. I blokujesz centrum obozowiska. Świnia. Którego konia chciałeś wziąć? Chciałeś wziąć konia lewego. Dobra, on ma tylko 1 sił. Nie, 2. No to już masz 5. No to już. A ja nie mogę atakować, nie? Bo nie mam czerwonego gościa. Przegram z Pączkiem tę ostatnią akcję. Zaatakuję potem w następnej turze. Dobra, czyli teraz będę musiał zdjąć tamtego, więc nie pójdę do kosza. Nie wiem, mógłbyś zniszczyć kartę, żeby wziąć, nie wiem co. Bez sensu. Wlecieć te rany jeszcze jedną z siebie? No, to jest to samo. Te pieniądze są coś warte na koniec gry? Chyba nie. To pójdę tu, odrzucę 2 karty z ręki, żeby dobrać wózek albo to drugie. To wezmę to drugie, te narzędzia. To jest punkt na koniec gry. I ściągnę tego gościa czerwonego, żeby dostać jeszcze 1 wózek. Mam 4 żarcia. No. To wezmę sobie jeszcze 1 wózek. I pączek. Persja. Jest, można ją najechać. Czy masz 4? Masz 4. Czy masz 4 siły? Masz 4 siły. To dostajesz 9 punktów. 20. Co? 15. No, nie dogonił mnie. Ma plus 50. Blokuję farmę. I co? No i oczyścimy tę Persję. Persję pojechał tak i chciał najbardziej z prawej. Zabiera to. Odblokowuje to. Ustawia się tutaj. Tam jest quest na 3 krowy, których nie ma. Ja atakuję. Mogę jechać gdzie tylko chcę. No największe szanse na punkty są tutaj. Tu jest szansa na 10 punktów. Nie czekajcie. No tu jest szansa na 6. Tu jest szansa tylko na 6. No to trzeba tu próbować. Jak będę miał tylko 26, to dostanę 7 punktów, nie? Jadę tu. Muszę za to zapłacić 2 koszyki żarcia. Mam. I 2 wozy. To zapłacę 2 wozami, a kumys będę pił do walki. 4 muszę mieć? Mam. Piję 4 kumysłu. Sobie tutaj gdzieś położę, żeby pamiętać, że mam plus 4. I turlam kostkami. Jakimi kostkami? 2 białymi, 2 czerwonymi. No jak mi wyrzucą tak dużo jak poprzednio, to powinno być ok. To powinno być ok. Nie, wyrzuciły tylko 7 za to ran. Wyrzuciły po prostu wszystkie, nie? 7 ran wyrzuciły. Najpierw policzymy siłę. 7, 10, 14, 17, 22, 23, 24 i 6. To jest 32. Już tamtą 7, nie? Plus 4 tego. 32 plus 4 to jest 36. Idealnie! Idealnie. Pięknie. Ale się cieszę. 36. No dobra. 36 to jest 10 punktów. Patrz, Pączek, jak ci zabija. Do 30. I mam... Co? I to sobie zabieram. I tego czerwonego ludzika też sobie zabieram. Ale teraz muszę dostać rany. 7 ran. Ups. To mamy tak. 1 rana dla ciebie. To będą 2 srebrniki. No i co? Tobie 2. Tobie 1. To są 4. Jeszcze 3. 1, 2, 3. Wszyscy przeżyli.
Aha! I zostały tylko 2 pola do najazdu. To znaczy, że to jest koniec gry. Ale Pączek ma jeszcze jedną turę. I Pączek, no co, dociąga kartę standardowo. Chce atakować Asyrię. Może. Trzyma 3 żarcia. Ma. Trzyma 2 siły. Ma. Płaci 1 siły. Płaci 3 żarcia. Atakuje Asyrię i dostaje 6 punktów. 21. Blokuje Micerza. To już jest bez znaczenia. Dobra, posprzątamy jeszcze tylko to. To zdążył Wasylii odblokować. Tu ten ludzik, tu te zapasy. Okazuje się, że to nie jest koniec gry, tylko mam jeszcze jedną turę, bo każdy po wywołaniu zakończenia gry ma jeszcze jedną turę. Ja już nie będę atakował, bo po pierwsze nie ma co. Może jakiegoś questa zrobię. Mam 4 pieniądze. To są 2 punkty. Za 3 krowy, ale nie mam 3 krów. I nie mogę kupić sobie krowy po prostu. To nie. Jeszcze jest złoto, no ale złota też nie mam. I złota też sobie nie mogę kupić. Nie mam kart na ręce, które mógłbym odrzucić, żeby coś dostać. Więc co mi pozostaje? Kupić sobie konia. Za to jest punkt. I ściągnąć... Nie mam kart do odrzucenia, żeby tu zdobyć punkt też. Nie wiem, czy ten kumys coś daje. Zdolność orła odpalić. Wiecie co? To ja mogłem tę zabić babę. I te 2 rany jej dać. Jakbym wiedział, że będę miał jeszcze jeden ruch. I ona wtedy zginęła, a jak ona zginęła, to dobieram 3 karty, a ona ma podwajanie na orle, więc dostanę 6 kart. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. O, jeszcze zmaksymalizujemy coś, może się uda wyciągnąć z tego. Te 6 kart, no to są karty, które mają dużo siły, ale tu już nie ma questu. Jest quest za 3 punkty na odrzucanie. Usuń po... Dobra, bo ja nie mogę pójść do centrum obozyska. Będę mógł ściągnąć 3 srebrniki, lana, zamień, żeby wziąć złoto. Na koniec to są 2 punkty tylko. Zrealizuj wyprawę, płacąc 1 łup albo 2 siły mniej. Mogę krowy zrobić. Dzięki odrzucaniu tego gościa. O, 1 łup, to w ogóle mogę 6 punktów zrobić. O kurde, ale wałek. Te 4 kumysły wydałem. Dobra, to mój czerwony pójdzie do stajni, żeby za to szare kupić konia dającego 1 punkt. No, 1 punkt. Jest jakiś inny sposób na 1 punkt? Tutaj po prostu zarobić to. Ale to też jest 1 punkt, nie? To już wolę sobie konia kupić. Pójdę do stajni. Nie, bo to jest 0 punktów. To pójdę tu i wezmę wózek. To będzie 1. I teraz ściągam tego z centrum obozowiska, żeby wykonać akcję specjalną odrzucania tego gościa, który mówi: zrealizuj wyprawę i zapłać 1 łup albo 2 siły mniej. To ja zrealizuję wyprawę. Zrealizuję wyprawę. Tę. Zapłacę 1 łup mniej, czyli nie złoto, 1 narzędzia i dostanę 6 punktów. Na koniec gry. Mam dużo więcej zrobionych questów niż Pączek, ale nie wiem, czy na 50 punktów więcej. Nie wiem. Policzmy punkty. Najpierw Pączkowi, zobaczymy, czy uda mi się go dogonić, tak? Za co punkty dostaje Pączek? Otóż jest to łatwe. Za to samo, co i my. Nie, wariant słowo punktacja, przepraszam. WP, czyli Wielki Pączek, na koniec gry otrzymuje dodatkowe PZ-y za utrzymane wyprawy oraz posiadane konie, ale nie orły. Remisy rozstrzygane są w standardowy sposób. Ok. Ma 3 punkty na koniach. Raz, 2, 3. I na wyprawach ma 7 punktów. 7 punktów na wyprawach. To jest 31. Przeskoczył. Ale tylko na chwilę. Bo ja na koniec gry dostaję punkty, uwaga, za moje orzełki. Raz, 2. 2. I już go przegoniłem.
czy tylko 50? Za konika dostaję 1. Za zasoby, które mi zostały. Każde 2 krowy to jest 1 punkt. 1. Każdy wózek i narzędzia to też jest 1. Czyli 2, 3, 4 punkty. Raz, 2, 3, 4. I liczymy kapeleczki. Teraz. Siup. 4, 9, 12. Zaraz zapomnę. 12 i 37 to jest 49. 6, 10. To jest 9. A też się postawi pionowo, a co? 3, 6, 12. 21. Nie dogoniłem. Nie dogoniłem pączka. Nie udało się. Ajajaj. Dlaczego się nie udało? No bo jemu się udało zrobić ten ostatni najazd, nie? 6 punktów. To też nie to. Po prostu był lepszy pączek łowca ode mnie. Tak bywa. Tak się zdarza. Gratulacje dla Przema za zwycięstwo i za zaprojektowanie tej gry. No, jest całkiem przyjemny. Mi się podobało. Gdzie my możemy pogadać? Tu możemy pogadać. Co? No przyjemna gierka. Ja powiem wam szczerze, że ja w Najeźdźców z Północy nie grałem, więc ja nie będę tego porównywał. Mogę tylko powiedzieć to, co słyszałem. Słyszałem, że jak już ktoś ma Najeźdźców z Północy, to nie ma sensu tego kupować. Mieczko twierdzi, że Pączek więcej razy już w to grał niż ja i dlatego miał przewagę. No tak, prawdopodobnie tak było. Mi giera się podoba. Oczywiście tutaj zajęła strasznie dużo czasu, ale tak naprawdę to tury bota nie trwają nic czasu. To jest naprawdę ułamek tego, ile ja czasu spędzałem tutaj udając, że myślę nad swoimi ruchami. I no, rewelacja. Szybka giera, nie za trudna, to taki jest naprawdę dużo poniżej zachodnich królestw nawet poziom, a już nie wspominając o południowych tygrysach, nie? Bo mówię o tych grach, bo to ten sam autor. Ale sprytna do rozłożenia. Myślę, że na 2 osoby też sprytnie można się coś tam poprzepychać na tej mapie wioski, tam gdzie się wystawia pracowników swoich. To jest strasznie interesujące, to, że my jednego stawiamy, drugiego ściągamy, więc te kolorki, które odblokujemy i tak dalej, pracowników, potem się z nimi wymieszamy. Ja wcale nie muszę tam najeżdżać, żeby do czerwonego się gościa dorwać, nie? Ktoś mi go odblokuje. Ja go sobie wezmę i 2 razy robię z nim akcję buku, zbierając i potem wystawiając jeszcze raz. Także super. Mieszko pyta, czy nie miałem na kartach jakichś punktów. No nie, no karty nie mają punktów na koniec. Czekajcie, zagrałem tego gościa. Nie miałem tego gościa. To dawał punkt na koniec. Nie zagrałem go w końcu. Miałem go na ręce chyba. Czy coś. Także nie zagrałem. Niestety. Chyba, że te pieniążki i zasoby coś dają. Wydaje mi się, że nic nie dają, że są jakimś tam łomaczem remisów. Tyle by mi na pewno nie dały. Nieważne. Wynik nie jest ważny. Ważne jest, że miło spędziłem czas i pokazałem wam, jak można w to grać. Szybko, łatwo i przyjemnie. Pączek super działa. Jest sprawny. Te jego karty z tym flowchartem świetnie, prosto zaprojektowane, a dają poczucie, że on też nam przeszkadza i on to samo zbiera, co my zbieramy, tak? Też potrzebuje żarcie i siłę. Oczywiście w inny sposób, ale spoko, no. My tu mamy jakieś specjalne zdolności, z których możemy korzystać, a on za to dostaje więcej punktów, jak pojedzie na najazd. No i okej. Równoważy się? To równoważy. No. Różnica punktowa była niewielka, ale dobrze pamiętałem, że tego drugopoziomowego pokonałem. Jest jeszcze 4. poziom trudności i on wtedy ma 2 siły zawsze i też zdobywa 3 koszyki zamiast 2.
Tam może być już naprawdę ciężko. To już myślę, że jest za bardzo, bardzo doświadczonych i zaawansowanych graczy tryb. A ja w ogóle 7 razy podczas tego streamu powiedziałem, że to jest Shem Garfield, nie? A to Philips jest Shem. Skibo, do tego nie będzie dodatku. Nie będzie. To było jednorazowa. To jest najeźdźcy z City, ze City są częścią takiej serii gier. One się nazywają gry historyczne. I to generalnie są gierki, które są jednostrzałami takimi po prostu raz to wypuszczają, nie ma do tego dodatków, nigdy może jakiś promo gdzieś, czy coś w tym stylu, nie? Ja nie czuję, żeby to był potrzebny dodatek. Dodatek zrobił już by z tego, już dużo by się działo i myślę, że niepotrzebnie. Ta gra chyba nie chce być trudną grą. Shem Phillips zaprojektował inne, trudne gry, gdzie dzieje się dużo i wtedy jak chce się zagrać trudniejszego Shema Phillipsa, to się bierze inną grę. Nie? Południowe Trailsy się bierze któreś. A tam jest coraz trudniej, z gry na grę i coraz ciekawiej. Ta gra robi to, co chyba miała robić. Są kostki. Kostki dodają trochę takiego push-your-lucka w tej grze. Jest ta losowość i ona nie jest jakaś tam nad wyraz, ale jest potrzebna dla urozmaicenia, bo można liczyć, ja rzuciłem na kostkach, tak, liczyłem na to, że rzucę dużo, żeby mieć te punkty i rzuciłem na krawędzi, tak, bo tam równo miałem 36 siły, tyle ile było wymagane. Super. No, a to w porównaniu to wiem, że w porównaniu do najeźdźców z północy, to tu już są dołożone tak jakby dodatki. To jest bardziej skomplikowane od podstawki najeźdźców z północy i usuwa pewne rzeczy, które tam chyba nie do końca były fajne. A wiem co, w najeźdźcach z północy są karty tam się wikingów zagrywa, tak? Do swojej bandy i tam są karty, które robią coś złego innym graczom. I one są złośliwe na takim poziomie oddaj mi ten surowiec, nie? Takim po prostu moim zdaniem nieciekawym. To może się podobać niektórym, ale nie mi. Ja uważam, że psucie w grze euro, a to jest euro, psucie komuś planów na zasadzie, że to daj mi ten surowiec, już go nie ma, a planował, zbierał, 3 tury się typował, żeby zrobić super akcję, czyli najazd. Mu się nie uda, bo mu zabrałeś złośliwie ten surowiec, to nie jest przyjemne w euro. Moim zdaniem. W każdym razie, no to. Jak masz najeźdźców z północy, to chyba nie ma sensu ta gra. Lepiej dodatek jakiś mały do najeźdźców z północy, bo tam są dodatki. A jak nie masz i nie chcesz się pchać w 3 pudełka, które są niedostępne, bo ani najeźdźcy nie są dostępni, ani dodatki do nich i tak dalej, proszę bardzo, to jest normalnie do kupienia w sklepach, często na promocjach. No i co? Jest przyjemne. A że to jest Scytia, a nie wikingowie, to dla niektórych może być to nawet plus. Bo gier o wikingach jest bardzo. Mieszko mówi, że koni nie ma żadnych w podstawce, ale konie jakieś są, czy tam pewnie nie konie, tylko jakieś tam inne rzeczy, pewnie są w którymś dodatku, tak? Za to tu są ci wodzowie. To, że gracze są trochę asymetryczni, bo te akcje w centrum obozowiska, akcje swojego przywódcy robią na podstawie tego, jakiego sobie przywódcę zdraftowali na początku gry. To daje asymetrię i to mi się podoba w tej grze. Fajnie, że ja mogę być trochę inny niż ktoś inny, nie? No, przy pączku to wiadomo. Wtedy ja mogę być kimś innym niż byłem wczoraj, a pączek też może być innym pączkiem, bo może być silniejszym pączkiem. Bardzo przyjemna gra. Mi się fajnie grało. I mówiąc fajnie, mam na myśli, że dobrze się bawiłem. Jak wy się dobrze bawiliście, to przypominam o tych tam lajkach, subskrypcjach, komentarzach. No, napiszcie, co myślicie o szacie graficznej tej gry. Bo słyszałem narzekania na ten temat. Że odbiega od standardów, które są całkiem niezłe. One są w Garfield Games. Te wszystkie gry wyglądają bardzo podobnie i generalnie są atrakcyjne wizualnie.
Ta ponoć odstaje. Ja nie wiem. Mi tu się podoba. Nie przeszkadza. O dobra, może nie to, że się podoba. Mi to nie przeszkadza. Nie widzę tutaj minusu w tej grze. Także dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. No może wy widzicie. To się pokłócimy trochę w komentarzach. A tymczasem wpadnijcie na Discorda. Tam też możemy się pokłócić albo pośmiać. I oglądajcie, co tam na Facebooku robimy. Coś tam może będziemy zapowiadać niedługo. Wcześniej niż będzie na YouTubach. Jest taki plan, ale pewnie nie wyjdzie. Trzymajcie się. Na razie.